Dobry wieczór. Witamy z Chorzowa, gala Silesian MMA 18. Dziś dla Was poprowadzimy studio i będziemy komentować tą galę. Ja nazywam się Sebastian Szczerek, a tutaj siedzi koło mnie... Tomasz Jakubiec. Tak jest, Tomasz Jakubiec, którego znacie z występów z KSW, ale również z tej hali Morris w Chorzowie, bo tutaj walczyłeś na galach Spartan Fight. Tak, dokładnie. Miałem przyjemność zawalczyć tutaj na tej hali bodajże w 2017 roku na gali Spartan Fight. I tak samo jak wtedy, tak samo dzisiaj myślę, że atmosfera będzie tutaj fenomenalna na tej hali. Całe trybuny zapełnione, myślę, do ostatniego krzesełka tutaj. Tak jest, mamy naprawdę wszystkie miejsca praktycznie zapełnione. Ludzie przybyli licznie. Z tego co mi wiadomo, 7 lat nie było w Chorzowie gali MMA. Dokładnie tak, też tak myślę, że nie było 7 lat po Spartan Fight'cie, żadnej gali nie było w Chorzowie. Silesian MMA wraca do Chorzowa, no i myślę, że częściej będzie tutaj na pewno witać. Piękna miejscowość, piękne miejsce, ludzie głodni sportu. Dzisiaj mamy w karcie walk 9 ekscytujących pojedynków, w tym wielki main event. Paweł Hadać wraca po 2 latach przerwy do klatki, do oktagonu. Nie będzie to walka w MMA, ale w jeszcze bardziej brutalniejszej formie. Cage boxing z Jasonem Radcliffe'em, który walczył w KSW, a także mierzył się z samym Tomaszem Jakubcem. Dokładnie, miałem przyjemność walczyć z Jasonem Radcliffe'em na gali Cave MMA. Była to walka wieczoru, którą wygrałem w 15 sekund i jestem ciekaw, czy Paweł Hadać dzisiejszy mój wynik pobije. Dokładnie tak, ale zaczynając od początku naszej karty walk, pierwszy pojedynek, który otworzy dzisiejszą galę, będzie to walka semi-pro w K1. Bogusław Rajtar z Powiatowej Akademii Boksu w Będzinie i Maciej Szelong ze Spartana Chorzów i Shark Top Team Bytom. Także tutaj Będzin kontra Chorzów, więc bardziej trybuny będą raczej za Maćkiem Szelongiem, chociaż mi się wydaje, że Będzin jest tak niedaleko, że i na pewno do Bogusława Rajtara duża rzesza kibiców przyjedzie. Dokładnie, Bogusława Rajtara widzieliśmy już na poprzednich edycjach, czy to gali Silesian MMA, czy MMA VIP i zawsze kibice byli również za tym zawodnikiem. Myślę, że dzisiaj jednak Maciej Szelong i tutaj chłopaki z Chorzowa, trybuny wygrają od nich. Tak jest, tutaj właśnie przed chwilą cześć nam pokazywał Matrix Królik, nasz Michał, czyli elitarny kickboxer. Druga walka na karcie dzisiejszej gali Silesian MMA 18 to pojedynek MMA semi-pro, a zmierzą się z nim Jan Piotrowski z klubu Oktopus Łódź od Dawida Pepłowskiego i Wojciech Dąbrowski z Spartan Chorzów, czyli mamy województwo łódzkie kontra województwo śląskie. Trzeci pojedynek w kategorii do 75 kg K1, małe rękawice, co robimy najbardziej. Filip Gawrylin ze Sagat Gym Opole i Patryk Nikiel z Czempion Katowice. 77 kg to już kolejna walka semi-pro MMA. Patryk Wolski z Czerwonego Smoka Poznań, tam gdzie trenuje sam Borys Mańkowski i Mateusz Gamrot kontra Paweł Struś z Inżbud Oktagon Żory. No i tutaj już walki semi-pro nam się zakończą i zaczniemy kartę główną, gdzie będą pojedynki już zawodowe. 64 kg MMA Jakub Jerzuchowski z Universal Fight Team UFT Rzeszów kontra Dominik Dymiński Sharp Top Team Bytom. Kolejna walka to już będzie boks w małych rękawicach do 75 kg. Maciej Grabski z Alligatores Fight Club kontra Wojciech Skorupa ze Spartan Radlin i Pietrzyk Boxing Team. Trzecia walka od samego końca, kategoria do 98 kg K1, małe rękawice, Dawid Matong z Datry Gym Wiedeń i Patryk Szychowski, Chwałek Team Sosnowy. Przy tym pojedynku na chwilę chciałbym się zatrzymać. Dawida Matonga kojarzę, walczył na tej samej gali co ja w marcu w Mikołowie na charytatywnej gali, wygrał ogólnie tam cały turniej Muay Thai. Świetny zawodnik, warto dzisiaj zwrócić tu na niego uwagę, bo naprawdę jest przybyszem z daleka, jest z Wiednia, ale może tutaj niesamowicie namieszać w klatce. No i przechodzimy do co-main eventu, kategoria 88 kg MMA. Kasper Sochacki z Unique Fight Club, czyli z klubu Tomasza Jakubca, w którym również trenuje, kontra Mateusz Szklas z Inżbud Oktagon Żory i MMA Ruthless Fight Company. Jak uważasz, Kasper Sochacki ma trudnego rywala, Mateusza Szklarza, ale trenowałeś na jednej macie z Mateuszem. Jak możesz ocenić jego obecną formę? No wiesz co, ciężko mi jest wytypować oczywiście wynik tej walki, bo znam jednego i drugiego, znam dobrze Mateusza Szklarza, kiedyś z nim również trenowałem chociażby w Paco Team Katowice, wcześniejsza nazwa, później się klub przeniósł do Mysłowic, a z Kacprem Sochackim mam przyjemność trenować na co dzień w Unique Fight Clubie, gdzie niedawno się przeniosłem do Warszawy.
i uważam, że Kacper jest w świetnej formie, jest świetnym zawodnikiem, jest młodym, bardzo utalentowanym i bardzo ciężko pracującym na treningach i myślę, że jest przed nim świetlana przyszłość, a ta walka będzie dla niego, myślę, że dużym testem. No to tutaj od Tomasza macie informacje prosto z maty, z Unique Fight Club i ostatnim pojedynkiem, 9., czyli wisienką na torcie dzisiejszej 18 Silesian MMA będzie pojedynek do 91 kg Cagebox, czyli Jason Radcliffe i Paweł Hadaś. Można powiedzieć 100 lat dla Silesian MMA, bo dzisiaj kończy swoją pełnoletność, 18. Dokładnie. Już nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy te wydarzenia 18 Silesiana. Tak jak wspomniałeś wcześniej, przed nami 9 ekscytujących pojedynków. Na który czekasz szczególnie? Ja, na który czekam szczególnie, na Dawida Matonga. Jestem bardzo zainteresowany jego pojedynkiem, bo w marcu walcząc na jednej gali obserwowałem później po moim pojedynku jego bodajże 2 inne pojedynki, bo chyba wtedy musiał stoczyć 3 z tego co pamiętam, żeby wygrać ten turniej i naprawdę twardy kawał zawodnika z niego. Okej, w takim razie co? Czekamy na rozpoczęcie gali i startujemy z galą Silesian MMA 18. Tak jest, zaraz będzie przywitanie gości z oktagonu, prezentacja zawodników, ale nie zapominamy, że mamy również dzisiaj występy artystyczne. Koncert Moniki Kliś, licytacje, występy cheerleaderek. I mojego ulubionego wykonawcę Epic. Epic KNF. Tak jest, dokładnie. Także zapraszamy do wykupu dostępu do gali pay-per-view na stronie silesianmma.payperview. /stream.pl. Kupujemy, wspieramy rodzimy sport, wspieramy sportowców. Idziemy do przodu, no i co? Kupujcie, oglądajcie, bo warto. Dzisiaj naprawdę jest niesamowita karta walk. Czekamy na rozpoczęcie i do usłyszenia. Do usłyszenia.
panowie, witamy was bardzo, ale to bardzo serdecznie na gali Silesian MMA 18! Przed nami wielkie widowisko sportowe. 9 pojedynków, różne formuły, fenomenalni wojownicy i oczywiście wspaniałe miasto Chorzów, które po raz kolejny gości Silesian MMA! Ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, będę dzisiaj z wami cały wieczór. Będzie to wieczór wypełniony wielkimi emocjami, a już w tym momencie zapraszam was na oficjalną prezentację zawodników. Poznajmy bohaterów tego przedstawienia. Przed wami Bogusław Rajtar! A więc, panie i panowie, raz jeszcze przywitajmy bohaterów tego widowiska. Przed wami w pierwszej kolejności Bogusław Rajtar! Kolejnym wojownikiem będzie Maciej Szelong! I Jan Piotrowski! Wojciech Dąbrowski! Filip Gawrylin! Patryk Nikel! Patryk Wolski! Paweł Stróż! Jakub Jerzuchowski! Dominik Dymiński! Maciej Grabski! Wojciech Skorupa! Dawid Matonok! Patryk Szychowski! Kacper Sochacki! Mateusz Szklarz! I bohaterowie walki wieczoru Jason Radcliffe!
zawodników! Panowie, dziękujemy serdecznie, czekamy na wasze walki. Będzie piękny wieczór z MMA! Wieczór pełen emocji, rozpocznijmy go jak należy. Znacie ją, kochacie, jest praktycznie stałym punktem każdej gali Silesian MMA. Po raz kolejny, panie i panowie, przed wami piękna, niesamowita, utalentowana Monika Kliś! Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the scar. On and on, does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless crime behind the curtains. In the pantomime, on and on. Does anybody know what we are living for? Show must go on. Show must go on. Yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happened, I live it all the chance. Another heartache, another fair romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be woman now. I soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside the dark I'm making to be free. Show must go on. Show must go on. Yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Dziękuję bardzo. Najjaśniejszą być gwiazd, świeczka ze szmal i szczęścia.
mam sposób na nieśmiertelność. Ona wam jedna zostanie po mnie tu, kiedy przyjdzie mi zdechnąć muza. Mówi, że wszystko mi jedno jest. Ze mną kiedy jest piekło, jest. Ze mną kiedy jest pięknie, będzie z tobą ziomek na pewno. Imperium rośnie w siłę, lecz na wodzie my jak czarna perła. Przez życie ciągle płynę, nawet kiedy tylko mróz Syberia. Słuchaj ci na winę, zawsze może trafić gorsza seria. Ghetto music jak rebelia, szczęście czasem to loteria. Miejsce znaleźć swoje własne, lecz swoje nawet ciasne. Robię rap nim zgasnę, zio, leci dym nad miastem. Mam sposób na nieśmiertelność. Wiem jak się dostać na szczyt. Sukces osiągnę na pewno. Nic nie przeszkodzi mi w tym, chcę. Na nieba śnić firmamencie. Chcę najjaśniejszą być gwiazd. Mieć kasę, szmal i szczęście. Chcę tak naprawdę być. Serce powie sto, żyły zamienią się w lód. Czasem nie wiesz co jest to, czasem lądujesz na bruk. Choćbym miał jutro zniknąć, razem ze mną czarny kruk. To zostawię coś na zawsze, parę płyt i milion słów. Parę szczyt i robię rap w studio, parę lat muza jest ze mną. Wiarę daj, że to nie pudło, z tego więcej chcę niż sprzętu. A ty daj wiarę tym wersom, chcę zostawić złoto królewną. Chcę by miały moje wspomnienia, chcę by wzięły mi nieśmiertelność. Moje życie, parzywe życie, tylko wy wydajecie mi sens. Więc jak umrę, proszę kochanie, niech ta muza tu płynie do serc. Niech ta muza płynie do serc, póki ziemia kręci się. Kiedy nocą zobaczysz niebo, wtedy przypomnij sobie mnie. Przypomnij sobie mnie. Przypomnij sobie mnie. Mam sposób na nieśmiertelność. Wiem jak się dostać na szczyt. Sukces osiągnę na pewno. Nic nie przeszkodzi mi w tym, chcę. Na nieba śnić w firmamencie. Chcę najjaśniejszą być gwiazd. Mieć kasę, szmal i szczęście. Chcę tak naprawdę być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A więc panie i panowie, raz jeszcze wielkie brawa. Monika Kliś, fenomenalna robota jak zawsze. It's a soul's companion. You can feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, oh, oh.
Panie i panowie, przyszedł czas na pierwszy pojedynek. Walka sponsorowana przez Montostal Silesia. A zmierzą się w niej reprezentujący Powiatową Akademię Boksu w Będzinie Bogusław Rajtar! Zjeżdżamy, kurwa, dawaj. Czas na ogarnięcie, życie na patencie. Teraz boks ma u mnie wzięcie i trenuję dzień w dzień zawzięcie. Jara mnie mocne pierdolnięcie, jak adrenalina w dobrej furze przy szybkiej jeździe. Częściej miewam natchnienie, po treningu piszę zwroty. Nie przepierdalam floty na głupoty, jest pięknie. Poznałem kobietę, której dałem swoje serce z dnia na dzień. Coraz więcej dbam o to, więc niezmiennie. Miłość to jest kwiat, co pachnie najpiękniej. Trzeba go traktować umiejętnie, no pewnie. Lojalność przewyższa pokusy bez wyłamy. Każdy prawdziwy mężczyzna w tym nie może dać plamy. Szacunek do braci, szacunek do mamy. To prosty rachunek, szanuj, będziesz szanowany. Zatwierdziłem to na amen w mej prywatnej bazie danych i stosuję się do tego dnia każdego, bez zmiany. Nieraz mnie oszukał ktoś, myślał, że jest cwany. Spec, od złej reklamy kiep, z maską na twarzy musiałem się sparzyć, by to lepiej zauważyć. Rozwaga to niezbędny element podstawy. Niektórzy aktorami są zajebistymi, a ja nie chcę mieć nic wspólnego z nimi. Więc przeprowadzam selekcję i pierdolę. Fałszywe koneksje to pomaga mi dni mieć spokojniejsze. Wreszcie oddech łapię z dala od zawiści. Robię swoje w tempie swoim, tak omijam wyścig. Za tym kto jest lepszy, za tym kto ma więcej. Bierz przykład ze mnie i się patrz na własne ręce. Dążenie do celu jest tu priorytetem, ale bycie przy tym fair równa się z perfektem. Jestem człowiekiem z intelektem, to pozwala mi nie stać się insektem w tym mieście przestępstw. Każdy ma receptę na poprawę, wystarczy tylko chcieć przy tym pierdolić obacz. A jego przeciwnikiem będzie reprezentujący Spartan Chorzów Maciej Szelong! Ej, my to sukces. Przyszedłem zgarnąć wszystko, nic nie zostawiam na później. Ja wygram zanim pójdę w parterze albo stójce. Muszę coś udowodnić zanim... Pierwsza walka dzisiejszej gali. Bogusław Rajtar kontra Maciej Szelong, K1 semi-pro, kategoria do 71 kg. Dwóch bardzo młodych chłopaków. Bogusław 17-latek, Maciej 19-latek, ale naprawdę to waleczni fajterzy. Bogusława już oglądaliśmy tutaj w klatce Silesian, jak i również na galach VIP. Tak, dokładnie, Maćka Szelonga również oglądaliśmy na poprzednich edycjach gali Silesian MMA bądź MMA VIP. Podobne warunki wzrostowe, obydwoje 180 cm wzrostu. Wiek widzieliśmy, Bogusław Rajtar 17 lat, Maciej Szelong lat 19. Maciej Szelong reprezentujący Spartan Chorzów, a więc lokalny zawodnik, kontra Bogusław Rajtar z Będzina. Będzin niedaleko leży Chorzowa, a więc też kibice pewnie Bogusława obecni na hali. No i zaczynamy pierwszą walkę dzisiejszej gali Silesian MMA 18 w Chorzowie. Tak, tutaj właśnie już od samego początku kibice mają nie lada gratkę, ponieważ jak sami słyszymy i widzimy na trybunach, obydwoje fighterów ma wielki, ale to wielki doping w narożniku Macieja Szelonga. Możemy również zobaczyć Pawła Hadasia, który wychodził z nim do oktagonu. Także na pewno takie mocne wsparcie mu się tutaj bardzo przyda, tak doświadczonego zawodnika, jakim jest Paweł Hadaś, którego zobaczymy w walce wieczoru. Sędzia daje tutaj ostatnie wskazówki i zaraz rozpoczniemy tą walkę w K1 na zasadach semi-pro. Dokładnie, sędzią tego pojedynku jest Tomek Jeruszka. Sędzia ostatnie wskazówki, ostatnie instrukcje przekazał zawodnikom i rozpoczynamy dzisiejszą galę. Mocno ruszył od razu Bogusław Rajtar tutaj próbą kopnięcia, gdzieś tam stracił troszkę równowagi. No już nam troszkę ta walka się zaczyna uspokajać. Pierwsze 10 sekund na pewno bardzo nerwowe.
Ale Maciej Szelong tutaj bardzo ładna technika ekwilibrystyczna backfistem, chociaż teraz Bogusław Rajtar też próbował. Fajnie tutaj na samym początku właśnie zastopował tym takim low kingiem prawą nogą Bogusława, który się rozpędził frontalnie. Mamy teraz troszeczkę więcej wymiany rękoma bokserskiej, ale naprawdę ładnie się to ogląda. Chłopacy są bardzo celni. Maciej teraz bardzo dobrze trafia. Próba latającego kolana. Tutaj słyszymy, jaki jest doping dla Macieja Szelonga ze strony kibiców. Dokładnie tutaj zawodnicy, lokalni zawodnicy Sorzowa będą mogli liczyć na ogromne wsparcie trybun. Trybuny są zapełnione do ostatniego krzesełka, jest głośna wrzawa, głośny doping. Znowu próba latającego kolana, tym razem z drugiej nogi. Narożnik tutaj podpowiada Bogusławowi Rajtarowi, żeby więcej właśnie robił akcji bokserskich, żeby nie stał w miejscu i nie dał się tak łatwo trafiać. Naprawdę czujemy się jak w jakimś kotle na meczu piłkarskim. Ale teraz Bogusław Rajtar dobrze właśnie popracował boksersko. Ale Maciej Szelong nie jest mu już dłużny i od razu odpowiedział również tą akcją. Bogusław trafia niskim low kickiem, Maciej również oddaje akcję za akcję. Próba lewego prostego w wykonaniu Bogusława. Nisko ręce opuszczone Bogusława Rajtara. Nie wiem, czy taki jest jego plan na walkę, czy tak walczy, czy po prostu już jest tak zmęczony tą pierwszą rundą, że jego ręce bardzo nisko. Koniec pierwszej rundy i wydaje mi się, że Maciej Szelong był tutaj bardziej celniejszy, bardziej myślał w tej walce, w tej rundzie i raczej sędziowie chyba na jego korzyść zapiszą tą pierwszą rundę tego pojedynku. Tak, też tak myślę, dokładnie. Też wydaje mi się, kontrola oktagonu była po stronie Maćka Szelonga. Tak jest, też tak uważam, Tomasz. Ogólnie Bogusław Rajtar strasznie nisko ma opuszczone te ręce, walczy bardzo nonszalancko. No i przez to też często wchodzą mu te ataki Macieja na czysto. Ale zobaczymy, może narożnik tutaj da mądre podpowiedzi Bogusławowi, a on w drugiej rundzie będzie potrafił je przekuć na swój sukces. Obydwa narożniki teraz mocno tutaj pracują z podpowiedziami. To tylko minutka przerwy, a więc już trzeba kończyć. Podpowiedzi powiedziane i teraz zobaczymy, jak fajterzy podejdą do tej drugiej rundy. Czy zacznie ona się również mocno i eksplozywnie, czy bardziej z głową. Mamy gong. Druga runda rozpoczęta. I znowu celny Maciej Szelong. A kibice po każdym trafionym ciosie Macieja odpowiadają niesamowitą wrzawą. Widzimy, chyba tutaj pojawiła się krew na nosie Bogusława. Po raz kolejny próba latającego kolana, nie do końca udana. A to jednak łuk brwiowy rozcięty tutaj u Bogusława Rajtara. Wiemy, dość mocno rozcięty już ten łuk brwiowy. Cały czas te ręce w dole są. Nie wiemy, czy tam jakaś kontuzja jest ręki. Nie wziął szczęki Bogusław Rajtar. Niedopatrzenie narożnika i samego zawodnika, nie ma szczęki, a więc narożnik musi szybko to poprawić. Widzimy teraz Pawła Hadasia, który denerwuje się walką swojego podopiecznego Macieja Szelonga, ale również na pewno też jest zadowolony, bo Maciej Szelong w dzisiejszej walce naprawdę wygląda bardzo dobrze. Tutaj sędzia jeszcze wezwał Cutmana, aby obejrzał rozcięcie Bogusława Rajtara, czy zostanie dalej dopuszczony do walki, bo jak wiemy, krew nie może spływać do oczu, nie może zasłaniać widoku, a te rozcięcie jest całkiem spore na łuku brwiowym Bogusława. My oczywiście zapraszamy wszystkich do wykupu dostępu pay-per-view do gali na stronie silesianmma.pay-per-view/stream.pl. Dzisiaj 9 ekscytujących pojedynków, dopiero rozpoczął się pierwszy, mamy drugą rundę, także cały wieczór ekscytujący z walkami w Chorzowie dopiero przed nami. Sędzia już tutaj woła zawodników Tak jest. i Nowienie. kontynuujemy. I kontynuujemy.
od razu mocno ruszają na siebie. Cios za cios. Tak, bardzo mocna wymiana. Tutaj widać, że Bogusa pomimo tego rozcięcia łuku nie chce odpuszczać swojego planu i cały czas idzie do przodu ubić i urwać głowę Macieja. Ale nie podobają mi się ręce opuszczone w dole Bogusława Reitara. Nie podobają mi się jego chaotyczne takie ataki. Oczywiście jest to też gdzieś sposób, bo taki zawodnik nie jest wygodny do końca, aby z takim walczyć. Ale nie do końca jednak wydaje mi się jest to skuteczne w tym pojedynku. Maciej Szelong troszeczkę nieprzygotowany, to takie kopnięcie bezpośrednie, nie weszło. No a Bogusław ładnie teraz z tym lewym prostym i teraz bardzo ładna akcja. No ten bok do Bogusława się troszeczkę teraz w tej rundzie poprawił. Tak, widzieliśmy teraz lewy, prawy, doszedł do głowy Maćka Szelonga, ale teraz już go gdzieś zahaczył takim prawym sierpowym. Wydaje mi się, że czysto wszedł na szczękę Reitara. Tu jest w ogóle inna stylistyka obydwu fighterów. Jeden walczy w ogóle całkowicie inaczej, tak jak Tomasz powiedział. Bogusław cały czas ręce w dole, nieszablonowy styl, niecodzienny, a Maciej bardziej technicznie. Tak, poukładany. I kończy nam się druga runda. Chwilka przerwy dla zawodników wytycznych od narożników i rozpoczniemy trzecią, ostatnią rundę tego pojedynku. Tak, tu raczej będzie walka na pełnym dystansie. Chyba że któryś z ciosów mocno wejdzie i wtedy będziemy mieli zakończenie przed czasem, ale to jednak jest K1, duże rękawice, waga do 71 kg. Wielkie brawa należą się i tak do panów z tego względu, że naprawdę mamy niesamowitą tutaj wojnę w oktagonie, wymianę ciosów, kopnięć. Czekamy na trzecią rundę, która już za kilka sekund. Który z zawodników, Tomasz, wydaje ci się, że bardziej jest zmęczony przebiegiem tej walki? Wiesz co, wydaje mi się, że zmęczeni są obydwoje tak samo. Ale wydaje mi się również, że na kartach sędziowskich wygrywa Maciek Szelong do tej pory. Też mi się wydaje, że Tę tak. rundę zapisałbym na jego konto i zaczynamy trzecią rundę od mocnego kopnięcia Reitara. Tak. Low kickiem, aż Szelonga prawie wyciął. Bardzo ładny backfist. Backfist, dokładnie, który dochodzi do głowy przeciwnika. Ach, teraz odwrócił się niestety. Dużo na pewno chaotyki tutaj w tym pojedynku. Dużo chaotyki ze strony Bogusława Reitara, no ale tak jak mówię, no nie jest to tak, że jest to wygodne. Jest niewygodnym zawodnikiem właśnie przez te chaotyczne, nieprzygotowane bardzo często ataki. Tak jest, tu masz Tomasz 100% rację. Dużo jest chaosu w tej walce. To wygląda bardziej ze strony Bogusława Reitara jak walka na ulicy niż walka sportowa. Ale może ma taki styl, Dokładnie. może wcześniej to się sprawdzała. Maciej Szelong znowu prezentuje taki techniczny kickboxing, box. Chociaż teraz też w tej rundzie widać, że już tej energii jest coraz mniej i nieraz potrafi się pomylić. I kibice, niezawodni kibice, naprawdę coś niesamowitego. Tutaj próba backfista przez Maćka Szelonga, no ale już tam widzimy siły za bardzo w tym nie ma. A bardzo ładny prawy prosty, teraz taki bezpośredni tutaj na twarz Bogusława Reitara. Doszedł celu i znowu mamy powtórkę. Znowu lewy, prawy. Tak, Ostatnie 35 sekund tego pojedynku. tutaj Maciej Szelong fajnie wykorzystuje ten dystans, właśnie zasięg swoich rąk. Naprawdę jest to bardzo fajne. Te ciosy proste przechodzą przez gardę Bogusława Reitara i znowu właśnie to widzimy. Bardzo ładny sierpowy prawy. Bogusław Reitar próbuje kopnąć w nogę niczym w piłkę, no ale to jest bardzo łatwe i czytelne dla Macieja. Mamy ostatnie 10 sekund w tej walce. Czy panowie zdecydują się jeszcze na jakiś szalony atak? Kibice już to zrobili swoim dopingiem. Jakąś mamy tutaj przerwę.
Mamy przerwę, czy przerwanie pojedynku? Czy ten pojedynek się już zakończył? Bo widzimy narożniki, które... Narożniki wchodzą i Wchodzą sam do jestem klatki. ciekawy, co tutaj się stało, co tutaj się wydarzyło, bo to było kilka sekund tylko do końca. Chyba że może gong nie zadziałał i to już jest po prostu koniec walki, teraz będziemy czekać na werdykt. Tak, piękne ringer wchodzą do oktagonu, zaraz będzie również konferencjer z kartami punktowymi. No i przekonamy się, kto w dzisiejszym pojedynku otwierającym Silesian MMA 18 odniesie zwycięstwo. Przenosimy się do oktagonu. Do you think you're better off alone? You're giving me such sweet Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów walkę wygrywa Maciej Szalon! Oczywiście przypominamy, że sponsorem walki jest Montostar Silesia i puchar wręczy przedstawiciel firmy. Pierwszy pojedynek za nami na gali Silesian MMA 18. Żegnamy serdecznie widzów na Facebooku, na YouTubie i zapraszamy do wykupu dostępu do gali pay-per-view na stronie silesianmma.pay-per-view-stream.pl. Przed nami 8 ekscytujących pojedynków z wielkim main eventem. Paweł Hadaś wraca do oktagonu, a jego rywalem były zawodnik KSW Jason Radcliffe. Widzimy się i słyszymy na transmisji pay-per-view. Pamiętajcie, silesianmma.pay-per-view-stream.pl. Panie i panowie, pięknie rozpoczęła się nam ta gala. Lecimy z kolejnym pojedynkiem. Sponsorem tej walki jest firma Remonty Łukasz. A już teraz przywitajcie pierwszego bohatera. Przed wami reprezentujący Oktopus Łódź Jan Piotrowski. Give me a man after midnight. Want somebody help me chase the shadows away. Give me a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. Give me a man after midnight. Want somebody help me chase the shadows away. Give me a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day.
będzie reprezentujący Spartan Chorzów Wojciech Dąbrowski! Nie jestem z tych, co by dali za wygraną szansę łatwo przespać, dlatego wstaję rano i Druga walka na gali Silesian MMA 18 przed nami. MMA Semi-Pro, kategoria do 70 kg. Jan Piotrowski z klubu Oktopus Łódź i Wojciech Dąbrowski z klubu Spartan Chorzów. 25-letni Jan Piotrowski i 36-letni Wojciech Dąbrowski. Doświadczeni już zawodnicy. No i zobaczymy, kto tutaj wyjdzie zwycięsko. Czy województwo łódzkie, czy gospodarze, którym jest Chorzów. Tak, dokładnie, mamy kolejnego reprezentanta Spartan Chorzów, Wojciech Dąbrowski. Kategoria wagowa 70 kg, MMA, walka półzawodowa. Tak, walka półzawodowa, ale nie ma co na to patrzeć, ponieważ w walkach semi-pro mamy naprawdę wielkie boje. Tutaj zawodnicy nie kalkulują, tu wychodzą po prostu się bić, urwać sobie głowę i wyjść na koniec zwycięsko z całego pojedynku. Sędzią jest Krzysztof Michalak i zaraz rozpoczniemy pierwszą rundę tej walki. Jan Piotrowski, białe spodenki, niebieskie Wojciech Dąbrowski. Rozpoczynamy. Tutaj oczywiście ekspertem w MMA jest Tomasz Jakubiec, a więc warto posłuchać to, co będzie mówił. Mamy tutaj pierwsze obalenie, Jan Piotrowski poszedł po obalenie i bardzo skutecznie, przeciwnik na plecach, zobaczymy jak uda mu się teraz kontrolować pozycję. No na razie tutaj z góry dobrze sobie radzi. Próbuje tutaj podpinać Wojtek Dąbrowski z dołu gardę motylą, gdzieś próbować z tego wstawać, pewnie przetaczać, ale tak jak wspomniałeś, świetnie sobie Janek tutaj radzi w tym parterze i krok po kroku stabilizuje swojego przeciwnika. Tak, Jan Piotrowski to Chociaż mamy teraz próbę tutaj zapięcia trójkąta z dołu. ale No i jest jest zbyt luźno. przełożona tutaj noga. Chyba będzie ciężko, jest zbyt dużo luzu. No, powiedziałbym, że tak, tutaj jest dużo luzu, oczywiście nic z tego nie będzie, ale spokojnie tą technikę można by było dopiąć i tą walkę zakończyć. Mimo wszystko bardzo ciekawie tutaj chciał Wojciech Dąbrowski zaskoczyć swojego rywala. Cały czas mamy tutaj przełożoną tą nogę do duszenia trójkątnego nogami. Tutaj jeszcze próba dźwigni na staw łokciowy w ręce. Oczywiście na pewno to będzie punktowane u sędziów, ponieważ to jest próba techniki kończącej i to się na kartach sędziowskich będzie bardzo też liczyło. Tak, szkoda, że Wojtek nie potrafi tej techniki dopiąć do końca, bo naprawdę jest bardzo blisko. Tak, jest bardzo blisko, ale właśnie tutaj zbyt może dużo siły włożył, kiedy za dużo luzu było w tej technice i stracił już po prostu energię. No na pewno nie było dopięte to dobrze, nie było złapane dobrze duszenie. Brakowało tam kilka szczegółów, ale tak jak mówię, było bardzo blisko. W każdym bądź razie garda trójkątna nam się rozpięła i Jan Piotrowski z powrotem z góry w gardzie. Tak, pierwszą rundę tutaj mamy zdecydowanie walkę grapplingową, no i w tych zapasach i brazylijskim jiu-jitsu jak na razie lepiej sobie radzi Jan Piotrowski, który Dokładnie, na pewno zapunktował tym wprowadzeniem, no i teraz próba przejścia gardy. całą rundę jest z góry. Mamy ostatnie 20 sekund do zakończenia pierwszej rundy tego pojedynku. Oktopus Łódź i trener Dawid Papłowski jest znany tego, że u niego te zapasy i parter są mega mocno szkolone i są ważną stroną na każdym treningu.
Ostatnie sekundy pierwszej rundy i zaraz Krzysztof Michalak zaprosi zawodników do swoich narożników. Tak jest. Koniec rundy pierwszej. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, Jan Piotrowski tą rundę 10-9 wygrywa. Tak jest, zdecydowanie tak. No ale zobaczymy, jak to będzie w drugiej rundzie. Może Wojciech Dąbrowski już nie da się tak łatwo sprowadzić na ziemię i będzie bardziej chciał w stójce zaatakować swojego rywala z Łodzi. Za chwileczkę już narożniki będą musiały opuścić oktagon, a teraz widzimy tutaj najlepsze akcje z pierwszej rundy, które mogliśmy zobaczyć w Moris Chorzów. Dzisiaj hala naprawdę wypełniona po brzegi. Kogo tu nie ma, to niech żałuje, ale pamiętajcie, możemy cały czas kupować pay-per-view. silesianmma.pay-per-view/stream.pl. I rozpoczynamy drugą rundę. Lewy middle kick w wykonaniu Wojciecha. Próba takiego low kicka na łydkę. Widać, że nie chce już teraz wchodzić w bliski dystans Wojciech, ponieważ no, obawia się na pewno, że no i właśnie obawia się tego, co się wydarzyło. Jan Piotrowski znowu sprowadza praktycznie w identycznym czasie swojego oponenta na matę. Janek, do mocniej! Wyklucz jedną nogę! Znowu Jan Piotrowski z góry kontroluje pojedynek, no ale zobaczymy, czy Wojciech Dąbrowski będzie również chciał czymś zaskoczyć swojego rywala, jak w pierwszej rundzie. No teraz próba tutaj, Cały czas podpięta Wojtka próba wyniesienia i przejścia, tak. Próba naciągnięcia przeciwnika na Mamy złapaną nogę, Nie ma z tego nic, ale będzie. ląduje na górze, chciałem powiedzieć, Wojciech Dąbrowski. Mamy Podnosi chwyt za jedną walkę nogę, tak. Dwójki, mamy cały czas chwyt za jedną nogę, próba tutaj Kimury. No tutaj Wojciech Dąbrowski bardzo fajnie potrafi, jak jest w opałach, wyłapać czy rękę, czy nogę i próbować wykonać technikę kończącą, tak jak tutaj właśnie Tomasz powiedział. Była próba Kimury, nieudana. Tutaj znów gdzieś próba pójścia po nogę, nieudana i ląduje na plecach Wojtek Dąbrowski. I znowu Jan Piotrowski z góry, czyli mamy ten sam scenariusz, co w pierwszej rundzie. Ale tutaj trybuny niosą Wojciecha Dąbrowskiego, żeby się nie poddawał, żeby walczył, żeby próbował. No bo dopóki trwa walka, to nie trzeba się poddawać. Jak to w tej piosence słynnej? Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jan Piotrowski jest z góry, kontroluje to, ale to jest taki pasywny w sumie troszeczkę. Tak, dokładnie, to chciałem powiedzieć. Nie za wiele nam się dzieje tutaj w tej pozycji. Cały czas próbuje tą pozycję ustabilizować Janek Piotrowski. Tak, próbuje ustabilizować. Też nie do końca dużo się dzieje, bo Wojtek Dąbrowski z tego dołu nie jest pasywny, a cały czas próbuje łapać gardę motylą, naciągać swojego przeciwnika na siebie, próbować przetoczyć, więc dlatego Złap tą rękę mocno, ta walka na razie jest walką o bardziej o ustabilizowanie pozycji. Tutaj mamy sytuację, że prawie spodenki zleciały. Podobnie jak w pojedynku Tomasz Narkun kontra Phil de Vries. Pamiętasz tą walkę? Tak. Padły spodenki, ale dobrze, że utrzymały się bokserki. No i mamy dwie rundy za nami i według nas 20-18 prowadzi zawodnik z Octopus Łódź, czyli Jan Piotrowski. Tak. Ładnie próbuje pracować Wojtek Dąbrowski w tym parterze z dołu. Nie jest na pewno pasywny, ładnie próbuje pracować.
ale wydaje mi się, że za łatwo Jankowi przychodzą te obalenia. Tak, dokładnie. I z tym punktuje na pewno ten pojedynek. Tak, tu masz stuprocentową, to masz rację, te obalenia przychodzą mu, można powiedzieć, dziecinną łatwością. Ja na miejscu tutaj Wojciecha Dąbrowskiego rzuciłbym wszystko na jedną szalę i spróbował zakończyć tą walkę przed czasem w stójce. Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie. Panowie już są gotowi. Sędzia Krzysztof Michalak rozpoczyna nam trzecią rundę tego starcia. Mamy znowu początek rundy w stójce i zobaczymy, czy będzie jak w poprzednich dwóch rundach, że Jan Piotrowski pokusi się o sprowadzenie. Próba dolnych low kicków w wykonaniu Wojciecha Dąbrowskiego. No i znowu mamy ten sam scenariusz i to czasowo wygląda identycznie. Troszkę się poczuliśmy tutaj z Tomaszem jak w filmie Dzień Świstaka. Znowu próba spokojnej walki, stabilizowania pozycji z góry. Oczywiście jest to punktowane na korzyść Jana Piotrowskiego, ale na pewno no teraz tutaj Wojciech znowu chyba próbuje złapać jakąś technikę kończącą. Na początku chyba chciał zarzucić te nogi do duszenia trójkątnego, ale jednak się nie udało. Wysoko biodra podnosi Jan Piotrowski, aby utrudnić Wojciechowi zastosowanie jakiejkolwiek techniki z brazylijskiego jiu-jitsu, będąc z dołu. No i dokończyć to zdanie chciałem, że Jan Piotrowski tą walkę wygra, ale na pewno nie zyska sobie jakiejś sympatii czy chęci zatrudnienia od większej organizacji, bo zbyt mało w tym efektowności. No tak jak wspominałem, myślę, że ten brak efektywności walki wynika z tego, że Wojciech Dąbrowski jest bardzo aktywnym zawodnikiem z dołu, próbuje cały czas właśnie przetaczać, wstawać, poddawać. No i teraz bardzo ładnie zaatakował w stójce, właśnie mówię, gdyby bardziej... Oj, mamy przetoczenie, tak! Jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze tutaj może się okazać, że Wojtek ubije Jana Piotrowskiego. Ale Jan Piotrowski mądrze, naprawdę no. Jak przykleił się to niczym Khabib w latach świetności, kiedy nie odpuszczał rywalom i w bardzo podobny sposób prowadził pojedynki. No i teraz 30 sekund do końca. Jeśli tak będzie wyglądał dalszy obraz pojedynku, to zwycięzcą będzie zawodnik Oktopusu Łódź, Jan Piotrowski. Cały czas Wojtek Dąbrowski, tak jak właśnie mówiłem, wspominałem wcześniej, próbuje odpychać głowę, próbuje wstawać do góry, próbuje podpinać techniki kończące. Nie jest pasywnym zawodnikiem, cały czas pracuje z dołu. No w tej rundzie szczerze to mi się wydaje, że Wojciech Dąbrowski raczej powinien od sędziów dostać punkt na swoją korzyść, ponieważ był bardzo aktywny z dołu, zadał więcej ciosów, na Jan Piotrowski oprócz tych obaleń nie zrobił nic. Cały czas oczywiście pracował nad próbą stabilizacji Wojtka, to nie jest tak, że też nie zrobił nic. Tylko że teraz chyba na te nowe sędziowanie, na te nowe punktowanie to jest... dokładnie, masz rację, no, nowe punktowanie. Tak. Zawodnik w parterze musi być zawodnikiem aktywnym, jak najbardziej zgadzam się. Ale mimo wszystko uważam, że tą walkę wygra Jan Piotrowski. Ja również. Myślę, że tu będzie decyzja 29-28, ale przenosimy się do oktagonu i posłuchamy, co pan Arkadiusz Pawłowski ma nam do przekazania w związku z werdyktem.
panowie, sponsorem tej walki oczywiście firma Remonty Łukasz i tutaj już za chwileczkę zwycięzcy zostanie wręczony puchar, a zwycięzcą tego pojedynku przez niejednogłośną decyzję sędziów zostaje Wojciech Sponsorem kolejnej walki jest firma Jarmex, a już w tym momencie poznajmy pierwszego z jej bohaterów. A będzie nim reprezentujący Sagat Gym Opole, Filip Gawrylin! It's been a long time that we've been apart. Much too long for a man who needs love. I miss you since I've been away. Babe, wasn't easy to leave you alone. It's getting harder, don't let I go. I have the choice, I will stay. There's no one like you. I can't wait for the night with you. I imagine the things we do. I just wanna be loved by you. No one like you. I can't wait for the night with you. I imagine the things we do. I just wanna be loved by you. There are really no words strong enough to describe all my longing for love. I don't want my feelings restrained. Ooh, babe, I just need you forever. Just imagine. Zanim poznamy jego przeciwnika, zapraszamy na materiał filmowy. Cześć, nazywam się Patryk Nikel. Będę miał przyjemność zawalczyć na kolejnej gali Silesian MMA. Moja ostatnia walka na Silesianie zakończyła się zwycięstwem w Sosnowcu na gali numer 16.
Zawalczę po raz trzeci dla organizacji Silesian MMA. Posiadam tam 2 zwycięstwa, idę po trzecie. Do walki przygotowuję się w klubie Champion Katowice. Moim trenerem jest Krzysztof Mariańczyk. Cieszę się, że gala odbędzie się w Chorzowie. Będę mógł pokazać się przed lokalnymi kibicami. Mam nadzieję dać dobry pojedynek i Was nie zawieść. Jesteśmy w moim rodzinnym mieście. Z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich na galę Silesian MMA 18, która odbędzie się 12 października na hali Morris w Chorzowie. Z tego miejsca chcę wszystkich serdecznie zaprosić. Przed Wami reprezentujący Champion Katowice, Patryk Nikel! Nikel, Polsce odkać bandy. Niebieskie serca picie, będzie wojna, zobaczycie. Co nie wierzycie? Widzę Nikel czy na szczycie. Głowa zimna, nie obalaj się od razu. Wsparcie z karaw bandy, ona zawsze szacun. Lewy, prawy się, ciekawe co on na to. Oby zabrakło mu tlenu, trzymam kciuki za to. W ringu szalej, ja ci mówię tylko tak dalej. Zawsze w życiu nokautuj i za dużo nie szalej. Znów witasz oktagon, dzisiaj właśnie jest twój dzień. Idziesz dziś po swoje, właśnie spełnia się twój sen. Ciosy dochodzą do głowy, nogi i głowa pracuje. I ziomek się nie poddaj, każdy z nas ci kibicuje. Walcz, 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 z tobą niebieska lecina. W głowie tylko zwycięstwo, reprezentant Blikowina. Siła, technika i tlen, głośno i do przodu dumie. I ziomek się nie poddaj, nie daj w życiu żadnej kurwie. Walcz, posłuchaj swojego serca. K1, małe rękawice, 75 kg, limit wagowy. Filip Gawrylin z Opola, 33-latek kontra Patryk Nikel z Czempiona Katowice, 22-letni fighter, który naprawdę jak walczy, to lecą iskry. Ostatnio komentując galę Silesian MMA, no naprawdę tutaj z Tomaszem dziwiliśmy się, że ten chłopak ma tak mocne pięści, tak dobre kopnięcia. Nie warto tutaj mrugać, bo naprawdę od samego początku będzie na pewno ogień w klatce. Tak, dokładnie. Trzecia walka dzisiejszego wieczoru. Kategoria wagowa 75 kg. K1 małe rękawice. Sędzią tego pojedynku Tomasz Jeruszka. Wzywa zawodników do siebie i zaraz rozpoczynamy. No i tutaj piękny doping. Tutaj pęka w szwach. Pewnie, Bardzo głośny doping. pewnie wszyscy też słyszycie, jak tutaj swojego zawodnika Patryka Fenomenalna atmosfera na trybunach. Fenomenalna. Nikela właśnie tutaj miejscowi kibice wspierają, dopingują. I mamy piękny middle kick i front kick w wykonaniu Patryka. Bardzo ładne 2 ciosy proste, piękne kolano, tak jak mówiłem. Patryk się nie patyczkuje, on wchodzi od razu. Znowu dobry napór do przodu, zmieniona pozycja. Bardzo dobrze tutaj Patryk szachuje właśnie i różnicuje, zmienia pozycję w trakcie walki, co jest na pewno dużym utrudnieniem, aby jego rywal mógł go rozczytać. Dobry middle kick i ładny high kick. Dobrze teraz się tutaj zasłonił Filip Gawrylin.
Tutaj dużo większy zasięg ramion ze strony Filipa, ale nie potrafi jak na razie tego wykorzystać. Poślizgnięcie. Bardzo ładna kombinacja, 2 sierpi podbródkowy. Rozpuścił swoje ręce Patryk. Dobry cios, prawy prosty w wykonaniu Gavrylina. Tak, Kopnięcie w krocze, tak, jest czas dla Patryka, aby mógł dojść do siebie. To się zdarza bardzo często w kickboxingu. Wczoraj, będąc na strikingu, Mariusz Wach aż 3-krotnie kopnął Marcina Różalskiego w krocze. Ale oczywiście nie jest to specjalne, tylko wszystko w ferworze walki. Tak, tu widzieliśmy na powtórce, że teraz przy próbie wyprowadzenia tego low kicka niestety noga powędrowała w krocze. Okej, Patryk Nikiel gotowy wznowić ten pojedynek i wznawiamy tą pierwszą rundę. Bardzo ładny, zamachowy prawy sierpowy w wykonaniu Patryka. Taki overhand, Tak. chodzi do celu, do głowy Filipa. 5 sekund do końca tej rundy. Jeszcze middle kick. No naprawdę tutaj mocno porozbijał swojego rywala Patryk. Ta runda zdecydowanie powinna pójść na jego korzyść. Ale teraz Filip Gavrylin też dochodzi do głosu. Też coraz śmielej sobie zaczyna radzić. I to Patryk jest teraz w odwrocie. Bardzo ładny prawy, znowu taki overhand. Tak, znów próba tego overhanda i mam wrażenie, że on dochodzi do celu. Wow, to był bardzo mocny low kick w wykonaniu Filipa Gavrylina. Patryk to odczuł. Tutaj mamy backflip w wykonaniu Patryka Nikiela. Ale wiadomo, troszkę już tej siły brakuje. Końcówka pierwszej rundy. Tak, Patryk widać, że troszeczkę stracił sił, rzucając się tak w porywcze ataki od samego początku tej walki. I zakończenie pierwszej rundy. Chwilka oddechu dla obu zawodników. I ruszamy z rundą numer 2. Druga runda zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, ponieważ tutaj w oktagonie mamy dwóch bardzo walecznych wojowników. Lewy prosty, przerywaj ataki, lewy prosty. Będzie z bliska prawy sierpy mi już, ale z daleka przerywaj. Patryk odpoczywa na stojąco, Filip na siedząco. A ty, Tomasz, jak w walkach lubisz odpoczywać? Na siedząco czy na stojącej się przerwa między rundami? Wiesz co, zazwyczaj, chyba zawsze robiłem to na siedząco. Więc myślę chyba na siedząco. Czyli na siedząco, no to stosujesz tą samą technikę co Filip Gavrylin. Teraz mamy tutaj powtórki, najlepsze akcje z pierwszej rundy trzeciej walki podczas dzisiejszej gali w Chorzowie. Silesian MMA 18. Sędzia już wyprasza tutaj narożniki. Będziemy rozpoczynać drugą rundę tego arcyciekawego starcia w K1 w małych rękawicach. Dokładnie. Zamykamy oktagon i startujemy runda numer 2. Gali Silesian MMA 18 w Chorzowie. Patryk już troszeczkę spokojniej. Bardzo ładny middle kick. Dobre, znowu sierp rozpuszczony, ale został skontrowany tutaj Patryk. I teraz też ten middle kick Filipa wchodzi. Tutaj te low kicki, mi się wydaje, Filipa będą skuteczną bronią, ponieważ Patryk je odczuwa. Po każdym low kicku cofa się bardzo mocno do tyłu. Tak, noga nie wytrzymała.
Chyba tutaj sędzia mówi, że będzie timeout, czyli przerwa. Co tutaj się wydarzyło? Chyba to był niedozwolony cios? Kopnięcie? No nie wiem tutaj, bo jest teraz przerwa. Nie widziałem, właśnie nie Ja nie wiem, czy to nie jest na zasadach semi-pro toczone. Nie jest tu wyszczególnione, ale skoro poszedł low kick w łydkę, nie, normalny low kick wszedł, wewnętrzny low kick. Dokładnie, tak, dokładnie. Chyba chodziło o ten cios, kiedy już Patryk upadł, Okej, ten prawy. Nie mam pojęcia, co się tutaj wydarzyło. Też chcę tak to wydedukować i Nie do ciężko końca- jest nie mi do tak. końca widziałem. Tak, to chyba o ten cios chodzi właśnie tutaj. Filip Gawrylin przekazuje swojemu narożnikowi, że chyba właśnie kiedy już... Ale już wracamy do walki. Okej, wznawiamy ten pojedynek. Ładny prawy kontrujący, mamy pierwsze liczenie. Od razu wznowienie pojedynku i Patryk Nikiel wchodzi lewy, prawy, dochodzi do głowy Filipa Gawrylina i sadza go na deski, chociaż nie ma liczenia. Czy tam było kopnięcie w krocze znowu? Wtedy co była ta przerwa? Czy teraz? Sam już nie wiem. Sporo mamy przerw tutaj w tym pojedynku i nie do końca teraz... Ale chyba coś jest z kroczem właśnie, bo... Być może przy tym low kicku źle się ułożył suspensor i... A tak, tutaj było! Tak, było po tym knockdownie kopnięcie w krocze. Teraz to widzimy na powtórce. Tak. W momencie, kiedy Filip Gawrylin akurat dostał ten prawy cios... Drugi upadał na już matę, raz. zahaczył o krocze Patryka Nikiela, no i mamy kolejną przerwę w tym pojedynku. Tak jest. Tutaj pewnie sędzia już zwrócił uwagę Filipowi, że jak będzie jeszcze jedno kopnięcie w krocze, to będzie punkt minusowy. Ale kibice tutaj żyją naprawdę coś pięknego. Przerwa zaraz się skończy. Patryk Nikiel już wstał. Rozmowa jeszcze z sędzią i lecimy dalej z drugą rundą. Bardzo ładny atak ze strony Patryka. Mocno nabiera na swojego rywala. Tutaj Filip próbuje tym middle kickiem trafić swojego rywala, ale Patryk bardzo dobrze wyczuwa ten dystans, teraz pięknie trafia prawym podbródkowy. Low kick w wykonaniu Filipa. Kolanko. Próba backfistu w wykonaniu Patryka. Paweł Hadaś w narożniku Patryka Nikela. I Krzysztof Marianczyk, jego trener na co dzień, myślę, z którym Patryk Nikiel trenuje. Który miał tutaj też walczyć na gali, ale niestety przez kontuzję musiał się wycofać z udziału w gali Silesian MMA 18. Dokładnie tak. Teraz takim lewym prostym trafia Filip Gawrylin Patryka. Próba front kicka w wykonaniu Filipa Gawrylina. Filip Gawrylin tutaj nieraz robi taką gardę, jak robią w Muay Thai. Ale tu mamy K1 w małych rękawicach, w których naprawdę Patryk Nikiel prezentuje się świetnie. Bardzo dobrze kontruje swojego oponenta, który próbuje tutaj czarować, ale widać, że zmęczenie jest po obu stronach i szybkości już też w tych atakach troszkę brakuje. Próba high kicka. Bardzo ładny high kick w wykonaniu Patryka Nikela. Tu przednią nogą. I koniec drugiej rundy.
Zawodnicy mają minutę, aby się zregenerować i znów zacząć toczyć walkę w oktagonie. Jak na razie dwa pojedynki, które mieliśmy na karcie walk Silesian MMA 18 kończyły się na punkty. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Trzecia runda już za niecałe 30 sekund przed nami. Mamy teraz powtórki najlepszych akcji z drugiej rundy. Tak, i tutaj mamy ten knockdown. No i też kopnięcie w krocze finalne, które wyszło po knockdownie z strony Filipa Gavrylina. Naprawdę dużo dzieje się w tej walce. W powtórkach trzeba pokazać było chyba całą rundę, żeby streścić wszystkie najważniejsze akcje w zeszłej rundzie. Sędzia już wyprasza narożniki i zaraz rozpoczniemy finalne starcie tej walki. Trzecia runda przed nami, drodzy Państwo. Dokładnie, ostatnia osłona tego pojedynku, runda numer 3 gali Silesian MMA 18 w Chorzowie. 3 minuty przed nami trzeciej rundy. Bardzo ładnie zaatakował sierpowym i perowskim ciosem Patryk Nickel. Tak, tutaj Filip mocno też rusza do przodu. Widać, że chce ten pojedynek wygrać i mamy kolano. Palec w oko, palec w oko. Jednak palec w oko tutaj. Patryk zostaje trafiony. Jest to bardzo niebezpieczne, ale częste właśnie w tych rękawicach do MMA zdarzenie, które widzimy w walkach nie tylko MMA, ale tak jak właśnie tutaj teraz K1 w małych rękawicach czy w cageboxingu. Mamy lekarza i ratownika medycznego w oktagonie, który sprawdzi, jak Patryk widzi na to oko, w które dostał palcem. Chyba lekarz dopuszcza, jest wszystko ok z okiem Patryka, także będziemy mogli kontynuować dalej ten emocjonujący pojedynek. Tak, trzecia runda jest kontynuowana, no i zobaczymy, mamy 2 minuty i 30 sekund, a więc jeszcze kawał walki przed nami. Nogami tutaj próbuje zaczynać ataki zawsze Filip Gavrylin. Bardzo ładne zatrzymanie front kickiem w wykonaniu Filipa. Próba high kicka. Ładnym lewym prostym kontruje tutaj Patryk. I często zmienia pozycję, teraz bardzo ładnie trafia middle kickiem. Ta zmienność pozycji naprawdę jest świetna w wykonaniu Patryka Nickela, ponieważ wtedy jego rywal jest troszeczkę zagubiony, no bo nie wie, z której strony ten atak akurat będzie wyprowadzony. Było odwróceniem tyłem do rywala. Dobrze. Naprawdę dobrze prezentują się obaj zawodnicy w dzisiejszym pojedynku tutaj w Chorzowie. Tak, dokładnie. Chciałem pochwalić obydwóch zawodników tutaj za dyspozycję dzisiejszego wieczoru. Walka jest bardzo, moim zdaniem, wyrównana. Jeden i drugi tutaj nie oddaje pola. Jest cios za cios, kopnięcie za kopnięcie. Każdy ma swoje atuty i każdy to fajnie pokazuje. Jeszcze minutka i 10 sekund. No i co jest teraz w głowach zawodników? Czy któryś z nich czuje się tak pewny, że wygra to na punkty? Czy któryś wie, że musi gonić ten wynik i zakończyć walkę przed czasem? My tego nie wiemy. Pewnie oni sami tam w środku tylko są tego świadomi. No i ich narożniki. Filip teraz podkręca tempo pod koniec. Widać, że zachował więcej tej energii przez cały pojedynek. I to teraz Patryk znowu po tym low kicku pada. Tu już będzie liczenie. I to może zaważyć nawet na werdykcie.
Tak, dokładnie, mamy liczenie. Tak, widać, że tutaj naprawdę te low kicki przez całą walkę sprawiały Patrykowi problem. Czy dokończy dzieła zniszczenia Filip? Zaraz się przekonamy. Tak, próba tutaj takiego wejścia kolanem, ale ostatecznie wszedł lewy middle kick. Bardzo ładnie trafiony czysto na szczękę, prawy krzyżowy. No tutaj Filip zdecydowanie w tej rundzie prowadzi. Tak jakbym wcześniej dał 2 rundy dla Patryka, to tutaj ten Filipa, ta Filipa Tak, runda jest mocno runda. zaakcentowana. Tak. Trzecia Myślę, że runda, tutaj remis będzie też bardzo możliwy. Sprawiedliwym wynikiem. Tak, to byłby sprawiedliwy wynik. I koniec pojedynku. Czekamy z niecierpliwością na werdykt. Czekamy. I tutaj Filipa Gabrinini narożnie, jak jest sam Filip, bardzo się mocno cieszą. Jakby byli pewni tego zwycięstwa, no i widać, że zachowali więcej siły. Patryk sobie po walce usiadł, także kosztowała go więcej energii. No cóż, Pan Przenosimy się Pawłowski, do oktagonu. tak, ma już Czekamy karty, na werdykt. czekamy na werdykt. Przedstawiciela firmy Jarmex, sponsora tej walki, który wręczy puchar zwycięzcy. Somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Panie i panowie, mamy werdykt. Zwycięzcą walki większościową decyzją sędziów Patryk A już teraz, żeby emocje nie opadały, zapraszamy was na występ cheerleaderek z grupy Graffiti!
więc raz jeszcze, panie i panowie, czy liderki z grupy Graffiti! Let me introduce you to my party people in the club. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. Raz jeszcze wielkie brawa! Cheerleaderki z grupy Graffiti!
A pierwszym z wojowników będzie reprezentujący klub Czerwony Smok Poznań, Patryk Wolski! As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. The time will come when you have to rise above the rest and prove yourself. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away. A zanim zaprosimy do klatki jego rywala, zapraszamy na materiał filmowy. Cześć, nazywam się Stróż Paweł i 12 października zawalczę na gali Silesia MMA w Chorzowie. Przygotowuję się w klubie Inżbud Oktagon Żory. 12 października dam z siebie wszystko i liczę na wsparcie kibiców. Walka na gali jest dla mnie okazją do zdobycia cennego doświadczenia w sportach walki. Cieszę się, że gala jest organizowana tak blisko i będę mógł się zaprezentować przed lokalnymi kibicami. Widzimy się. Panie i panowie, przywitajcie go bardzo gorąco. Przed wami reprezentujący Inżbud Oktagon Żory, Paweł Stróż! Witamy po raz kolejny na Silesian MMA 18. Sebastian Szczerek i Tomasz Jakubiec. Przed nami czwarta walka dzisiejszej gali
a będzie to walka w MMA Semi Pro 77 kg, limit wagowy. Patryk Wolski z Czerwonego Smoka Poznań i Paweł Struś z Innsbruck Oktagon Żory. Jak widzimy, wzrost zawodników bardzo podobny, bo o 2 cm tylko wyższy Patryk Wolski od swojego przeciwnika. Kategoria wagowa, tak jak wspominałeś wcześniej, 77 kg. Semi Pro MMA, 4. walka dzisiejszego wieczoru. No tak, 4. walka i czy doczekamy się pierwszego skończenia przed czasem. Jak dotychczas wszystkie walki kończyły się na punkty, ale może tutaj, może w tym pojedynku zobaczymy. Czerwony Smok Poznań, który reprezentuje Patryk Wolski, to klub, gdzie trenuje sam Mateusz Gamrot czy Borys Mańkowski, a także bracia Rajewscy. Miałeś kiedyś okazję w swojej karierze, Tomasz, zawalczyć z kimś z Czerwonego Smoka? Nie. Także wszystko jeszcze przed tobą. O, oczywiście, ale wszystko. Mamy już tutaj Pawła Strusia w oktagonie. Zaraz rozpoczniemy 4. walkę na gali Silesian MMA 18 w Chorzowie. Hala wypełniona po brzegi. Pay-per-view sprzedało się bardzo dobrze. Naprawdę wielki sukces gali Silesian MMA. Tomasz Jeruszka sędzią tego starcia. Woła jeszcze zawodników. I zaczynamy. Tak jest. Zaraz się rozpocznie ostatnie wskazówki. A kibice już się ożywili, kibice już żyją, kibiców słychać bardzo głośno. Paweł Struś tutaj ma naprawdę mocny doping. I ostra wymiana w stójce od samego początku. 3 rundy po 3 minuty. Tak, ostatnia walka MMA Semi Pro na dzisiejszej karcie walk, a później już tylko zawodowe starcie. Tak, tutaj próba takiego prawego zamachowego w wykonaniu Strusia. Na razie panowie niczym rasowi pięściarze wymieniają się uderzeniami. Pojedynek toczy się na środku oktagonu. Ani jeden, ani drugi nie chce odpuścić. Nie chce dać rywalowi przewagi. Ale tutaj Paweł Struś wyprowadził low kick. Ale tutaj też zawodnik z Poznania bardzo dobrze pracuje pięściarsko. Ten lewy prosty i teraz właśnie prawy. Naprawdę dobra praca pięściarska w wykonaniu Patryka Wolskiego. Szedł teraz Paweł Struś po próbę obalenia, no ale nieudana, dobrze zablokował próbę sprowadzenia Patryk Wolski i walka przenosi się nam do klinczu. Patryk Wolski jest zawodnikiem, który wciska w siatkę Pawła Strusia. Teraz mamy troszeczkę klinczu przy siatce. Teraz obrócenie pozycji. Dzisiejszego wieczoru jeszcze nie widzieliśmy tego elementu w walkach MMA. Tak, czesują się panowie kolano za kolano. Gdzieś tutaj ta walka się nam obróciła i to teraz Paweł Struś jest zawodnikiem, który wpycha w siatkę swojego rywala. Tu mamy problem, widzimy, z reklamą gali. Sędzia Tomek Jeruszka już ją wyrzucił poza oktagon i walka trwa dalej. Rozerwanie klinczu. I przenosimy się, wracamy z powrotem do walki w stójce. Ostatnio właśnie często na galach jest problem z tymi odklejającymi się reklamami. Wczoraj na gali Striking był taki problem, że podczas jednej z walk po prostu puściły liny. I była dłuższa przerwa, żeby to naprawić. Wymieniają nam się panowie tutaj uderzeniami. I próba obalenia, tym razem udana przez Pawła Strusia. Tak, Prowadza swojego przeciwnika, ale go jeszcze nie stabilizuje. Widzimy, nie jest na plecach Patryk Wolski, a podpierał się cały czas plecami o oktagon. No i tak kończy nam się w ten sposób pierwsza runda tego pojedynku. Chwila przerwy.
Dokładnie minutka i wracamy na rundę numer 2. Właśnie tym sprowadzeniem tutaj mógł przechylić sobie na korzyść swoją sędziów zawodnik z Żor. Mamy teraz najlepsze akcje tej pierwszej rundy, gdzie naprawdę działo się sporo, działo się dużo. Bardzo dobra runda w wykonaniu obydwu fighterów. Dobre tempo. Zobaczymy, na jak długo kondycji panom wystarczy. Miejmy nadzieję, że nie będą schodzić do samego końca w takiej ekspresyjności w klatce. Tak. Spokojniej w narożniku z Poznania, ale już narożniki wychodzą, trenerzy opuszczają oktagon, no i zawodnicy będą musieli wykonywać swoją pracę, czyli walczyć tutaj w oktagonie w Chorzowie. Start drugiej rundy. No ten doping kibiców naprawdę jest tak piękny, że aż... Tak. Tutaj mieliśmy walkę w klinczu. Próba wyhaczenia przez Patryka Wolskiego swego przeciwnika nie do końca udana. Zawodnicy podnoszą się do stójki i znów mamy walkę w klinczu pod siatką. Tak, walka w klinczu pod siatką i znowu tą stroną przeważającą jest Paweł Struś. Zapięta klamra na Patryku Wolskim. O, próba tutaj była odwrócenia i od razu atakowanie takim prawym sierpowym ze strony Patryka Wolskiego. Bardzo dobry ma ten boks Patryk Wolski. Naprawdę fajnie pracuje tymi ciosami prostymi. Tutaj właśnie fajnie też ten cios sierpowy, kiedy próbował zmienić pozycję w klinczu. Bardzo ładne wejście unikiem w wykonaniu Pawła Strusia. Tutaj widzimy teraz narożnik Pawła Strusia, który energicznie podpowiada. Połowa rundy drugiej już za nami. Teraz bardzo ładny lewy prosty w wykonaniu Pawła Strusia. Tutaj Paweł Struś zaczyna zyskiwać już przewagę. Chyba narożnik podpowiada, żeby troszeczkę dłuższe te akcje wyprowadzał Paweł Struś, a nie kończył tylko na pojedynczych uderzeniach. Chyba teraz ciosu na korpus, ale bardzo mądrze kontruje Patryk Wolski i obala swojego rywala, czym mocno punktuje u sędziów. Tak, od razu ląduje w pozycji półgardy. Według mnie jest to najlepsza pozycja w MMA do skontrolowania przeciwnika, zadawania ciosów. I zobaczymy, jak sobie Paweł Struś poradzi z dołu w tej pozycji. Mamy 30 sekund do zakończenia tej drugiej odsłony tej walki. Walka w parterze. Patryk Wolski kontroluje swojego przeciwnika w pozycji półgardy z góry po udanym obaleniu. Tak, teraz już raczej do samego końca rundy nie wypuści z tej pozycji dominującej swojego oponenta. Ale kibice cały czas tutaj zagrzewają swojego miejscowego przyjaciela. I koniec rundy drugiej. Minuta przerwy dla zawodników i przed nami ostatnia runda tego pojedynku. Tak, zaraz będziemy mieć na ekranach powtórki najlepszych akcji z rundy drugiej. A tymczasem widzimy, jak oba narożniki pracują i doprowadzają do porządku swoich podopiecznych, aby mogli w tą trzecią rundę wejść bardzo dobrze. Na podpuszczaniu ciosem prostym i dokładasz mocny cios. Tu widzimy jedne z lepszych akcji tej
drugiej rundzie czwartej walki na gali Silesian MMA 18. I przed nami ostatnia runda, trzecia. Panowie już rozpoczęli na środku oktagonu. Żaden nie chce odpuścić pola. Tutaj próba takiego podbródkowego w wykonaniu Pawła Strusia, ale nieskuteczna. Tankujemy! Do tyłu dupską! Wychylaj tu do przodu! Chwilka przystoju. Znów bokserska wymiana w klatce. Lewy na lewy. Dobrze tutaj Paweł Struś próbuje tymi ciosami na dół, ale same pojedyncze ciosy raczej tutaj nie sprawią problemu, ani nie wyrządzą żadnej krzywdy Patrykowi Wolskiemu. Fajnie, gdy pociągnął tą akcję troszeczkę dłużej, przygotował właśnie o tym ciosem na dół i dopiero właśnie, że później wyszedł na górę, a nie bezpośrednio bił tego przedniego sierpa, ponieważ tutaj zasięg ramion i dobre trzymanie dystansu przez Patryka Wolskiego jest na razie idealne. Bardzo dobre odrzucenie bioder. Nie dał się złapać do sprowadzenia Paweł Struś. Celnie trafia lewym, prostym. Połowa Zawodnik z rundy Poznania. trzeciej za nami, przed nami ostatnie 1,5 minuty tego pojedynku. Jak byś to punktował dotychczas, Tomasz? Wiesz co, wydaje mi się, pierwsza runda dla Pawła Strusia, druga runda dla Patryka Wolskiego. No i teraz ta trzecia runda, myślę, że będzie decydującą w tym starciu. Też tak samo myślę jak ty i na razie tą trzecią rundę, no minimalnie dawałbym dla Patryka Wolskiego, ale jak wiemy, my nie jesteśmy sędziami, możemy tylko postawić naszą jakąś tam opinię, a tutaj profesjonaliści na Silesian MMA, którzy są od punktowania, będą decydować, kto zwycięży w tej walce. Próbuje tam obalić. No i się udało i właśnie to... Obalić Patryk Wolski, wiesz, fajnie go tak, skontrolował Paweł Struś. Tak, świetnie skontrował i to na pewno będzie mocno punktowane, więc teraz można powiedzieć, że ta runda znów nam się wyrównała, albo przeszła nawet na stronę Pawła Strusia. Tak, ale szybko Patryk Wolski przenosi się do stójki, wstaje z tego parteru. Bardzo silny facet, widać. I znów mamy walkę tutaj w klinczu. I tylko Walka 20 o sekund do końca. obalenie. Ostatnie 10 sekund tego pojedynku. Zmieni nam się obraz. Teraz mamy Pawła Strusia pod klatką, ale znowu zmiana. Obrócenie jeszcze na koniec swojego przeciwnika. I Sam jestem ciekawy werdyktu, naprawdę. Sam jestem tutaj ciekawy werdyktu. Dokładnie. Czekamy z niecierpliwością na werdykt sędziowski. Przenosimy się do oktagonu, I gdzie tym za samym chwilę... kończymy ostatnią walkę semi-pro dzisiejszego wieczoru i już kolejna, piąta walka będzie walką zawodową, walką MMA w kategorii wagowej do 64 kg. Tak jest, tak jak powiedział Tomasz, semi-pro za nami, zaraz rozpoczniemy walki zawodowe, czwarta walka, czwarta decyzja i tak naprawdę walka, której werdykt ciężko jest przewidzieć, ale zaraz w oktagonie pojawi się pan Pawłowski z kartami sędziowskimi, zobaczymy jaka tam jest punktacja, on to wszystko ogłosi, także za chwileczkę dowiemy się werdyktu, przenosimy się do oktagonu. Zapraszamy do klatki przedstawiciela firmy Karuzela Smaków, sponsora tej walki.
zapraszamy zawodników do werdyktu. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez niejednogłośną decyzję sędziów Paweł Stoś! Panie i panowie, kibice się cieszą i mają z czego, a już w tym momencie zapraszamy na kolejny pojedynek. Sponsorem tej walki jest Legendia, a już teraz poznajmy pierwszego jej bohatera. Przed wami reprezentujący Universal Fight Team UFT Rzeszów Jakub Jerzuchowski! Gdybym nie miał siana z rapu, to bym kroił tych bananów pod złotymi. Stasy kupili outfit, to i drugi by kupili. Z moją mamą parę lat to widzieliśmy się na Skype'ie tylko. Dlatego chwalę się, że pykło. Pamiętam wigilię, gdy potrawa stała jedna. Pierogi z Biedronki, dziś na stole nie ma miejsca. Biłem 60 kilo, jakbym najebał konfidenta. Więc zamiast się użalać, zapierdalaj po zwycięstwo. Właśnie pykła 6. płyta, a po pierwszej miałem znikać. A po pierwsze to nie pyta się, czy ktoś miał dosyć życia. Więc nie pytaj go, czy cierpi, tylko mocno przytul. A jak śmiejesz się z depresji, to wiem, nie wiesz nic o życiu. Szpaku! Wziąłem wszystko, co nie chciało życie. Stara, od kurestwa spełniam stary. Całkiem wziąłem wszystko, co nie chciało życie dać. Pewny siebie, bo rapuję tu jak ty nikt w Polsce. Wyszedł tam kurczę, kto jest drill, kto jest opiumowcem. Mają mnie za ćpuna, nie ma się co dziwić, bo wciągam was randomowe linie o niczym. Jak cię dojeżdżają w szkole, zapisz się na MMA. Bo największy szacunek zawsze w ludziach budził strach. To odrzuca ich odprucia jak kalafiory na uszach. Im bliżej szczytu, coraz bardziej gnije dusza. Wziąłem wszystko, co nie chciało życie. Stara, od kurestwa spełniam stary. Całkiem wziąłem wszystko, co nie chciało życie dać. Zanim zaprosimy do klatki jego rywala, zapraszamy na materiał filmowy. Cześć, nazywam się Dominik Dymiński. Znajdujemy się w moim klubie Shank Top Team Bytom, w którym dziennie trenuję pod okiem Mariusza Radziszewskiego. Już 12 października zawalczę na gali Silesian MMA w moim rodzinnym mieście w Chorzowie. Trzy poprzednie moje walki w Silesianie zakończyły się zwycięstwem na moją korzyść i to w pierwszych rundach. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie tak samo.
Kuba, mam nadzieję, że dobrze się przygotowujesz do tej walki i że będziesz gotowy na 100%, bo ja będę i mam nadzieję, że damy dobre widowisko w moim mieście. Więc zapraszam Was 12 października na galę Silesian MMA, która odbędzie się w hali Morris w Chorzowie. Panie i panowie, przywitajcie go bardzo gorąco. Przed wami reprezentant Shark Top Team Bytom, Dominik Dymiński! Ona płynie w moich żyłach, adrenalina. Daje kopa, nie zatrzyma, adrenalina. Kocham ją jak matka syna, adrenalina. Piąta walka dzisiejszego wieczoru gali Silesian MMA 18 w Chorzowie, kategoria wagowa do 64 kg. Walka zawodowa, Jakub Jerzuchowski kontra Dominik Dymiński. Dominik Dymiński, lat 21, Jakub Jerzuchowski, 30-latek, reprezentujący Universal Fight Team Rzeszów. Dokładnie tak, zawodnik z Rzeszowa tutaj jest tym przyjezdnym, a Dominik Dymiński z Bytomia na pewno będzie mógł liczyć na mocny doping swojej publiczności tutaj w Chorzowie. Kategoria 64 kg, więc możemy się spodziewać dynamicznych wywian, ekspresyjnej walki, no i naprawdę bardzo fajnego sportowego widowiska w oktagonie. Piąta walka na dzisiejszej gali Silesian MMA 18 zapowiada się naprawdę bardzo ekscytująco. No i tutaj już mamy zawodowe MMA, jak wspomniał Tomasz, a więc mocno doświadczeni zawodnicy, którzy wiedzą, co w tym sporcie trzeba wykonać, aby kibice byli bardzo zadowoleni. Sędzią jest Tomasz Jeruszka, bardzo doświadczony sędzia, jak i trener tutaj na Śląsku. Mocna marka, mocne nazwisko. I rozpoczęliśmy. Bardzo ładne kolano. Jakub Jerzuchowski zmienia pozycję, raz walczy z odwrotnej, raz z normalnej pozycji. Jest to na pewno niewygodne dla jego rywala Dominika. No ale to teraz Dominik ładnie wchodzi, lewy, prawy, próba wejścia w nogi, próba tutaj obalenia. No ale broni to Mamy wychwycenie Kuba za nogę. Jerzuchowski. Tutaj warto zwrócić też uwagę na warunki fizyczne, że Jakub Jerzuchowski naprawdę wysoki facet, długie ramiona. To też nie jest ułatwieniem dla Dominika Dymińskiego. Ale sprowadza na ziemię tą walkę, tylko że teraz on znajduje się w tej pozycji zagrożonej. Bardziej jakby wciągnął swojego przeciwnika na siebie i został z dołu. Kuba Jerzuchowski zawodnikiem z góry. Tutaj próba podpięcia trójkąta nogami, no ale broni póki co Kuba Jerzuchowski dobrze tych technik kończących, ale teraz mamy próbę, ładnie się skręca do balachy. Będzie chyba Dominik ręka jest Dymiński, chwycona. no dobrze czuje się w tym parterze, przechodzi z techniki do techniki. Shark Top Team Bytom, czyli klub, gdzie trenuje Marcin Wrzosek czy Denis Flintstone-Górniak. Bardzo mocne nazwiska z polskiego środowiska MMA. No mamy tutaj podpiętą taką balachę, próbuje
nią wykończyć, no ale dobrze tam Kuba Jerzuchowski broni, aby ręki nie wyciągnął mu jego rywal. Ale tu już powoli, coraz bardziej tupi na swojego celu Dominik Dymiński. Całym ciężarem ciała oparty na swoim rywalu, zawodnik z Rzeszowa, tak jak wspomniał Tomasz, cały czas broni, aby ta ręka nie była wyciągnięta, żeby nie poszedł ten przeprost, no bo wtedy już o skończenie walki jest bardzo prosto. I jednak puścił. 25 sekund do końca tej rundy. Tak, oswobodził się z tej pozycji Kuba Jerzuchowski i przechodzi tutaj do bocznej pozycji Żółwia. Próbuje skontrolować swojego przeciwnika, ale widzę, że Dominik Dymiński naprawdę dobrze się czuje w tym parterze i cały czas się tam kręci. Tak, czuje się jak ryba w wodzie, nie chce wstawać do stójki. Ale mamy już. Obydwaj zawodnicy są w pozycji stójkowej. Mamy obalenie ze strony zawodnika z Rzeszowa. Nie do końca ustabilizowane. Tak. Tutaj widzimy, jak Dominik Dymiński wkłada stopę na biodra, aby móc odepchnąć swojego rywala. Lecz jednak mu się to nie udaje. Ciosy z góry w wykonaniu zawodnika z Rzeszowa, Jakuba Jerzuchowskiego. Jest w pełnej gardzie. Tak, tu jednak z czasem mieliśmy drobną pomyłkę. Realizatorzy chyba zapomnieli, że to już jest walka zawodowa, a więc mamy 3 rundy po 5 minut, a nie 3 po 3, jak to było w walkach semi-pro. Cały czas Dominik Dymiński próbuje się skręcać. Tutaj w tym parterze chciałem powiedzieć, że broni wszystko Kuba Mamy Jerzuchowski, ale trójkąt. świetne podpięcie teraz trójkąta. Idzie do skończenia Bardzo swojego ciasno, rywala. Jest bardzo bardzo ciasno. ciasno to podpięte. Myślę, że jest kwestią czasu, kiedy Kuba Jerzuchowski Tom odklepie to duszenie. Odklepie albo odpłynie. Koniec! Mamy! walki. Dominik Dymiński, Dominik szarp Dymiński wygrywa dokładnie Nim przez Bytom, tak. kątne nogami. Świetnie w zapinał pierwszej rundzie. Wielkie brawa. Przechodził z pozycji jeden kończącej do drugiej. Naprawdę piękne zakończenie w 5. walce dzisiejszej gali. Widać, że bardzo dobrze czuje się Dominik w parterze i wygrywa w pierwszej rundzie, tak jak wspominałem wcześniej, duszeniem trójkątnym nogami. Przenosimy się do oktagonu na A po werdykcie koncert Epis. dokładnie oraz wręczenie pamiątkowych pucharów, pamiątkowe zdjęcie. No to co, Tomku, oddajemy głos do oktagonu. Dokładnie i widzimy się, słyszymy po przerwie. Zapraszamy do klatki przedstawiciela firmy Legendia, sponsora tego pojedynku. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez poddanie trójkątne nogami w pierwszej rundzie Dominik Dymiński!
Panie i panowie, jestem ze zwycięzcą pojedynku Dominikiem Dymińskim. Wielkie brawa, świetna robota! Pierwsza walka dzisiaj, która zakończyła się przed czasem. Powiedz mi, czy spodziewałeś się właśnie takiego rozwoju spraw? Cześć, witam wszystkich. Czy poddać, miałem w planach poddać. Jak oglądaliście inne walki, to dążę do tego często. Ta walka mi się nie spodobała, szczerze mówiąc. Chciałem pokazać więcej stójki, ale nie wyszło. No udało się wygrać. Może innym razem pokażę stójkę. No właśnie, to zapytajmy w takim razie, czy jest może ktoś, z kim chciałbyś się zmierzyć, żeby lepiej pokazać stójkę? Nie mam. Jeszcze odpocząć chcę sobie. Od startów nie myślę jeszcze o tym, z kim się zmierzę później. Na razie odpoczynek. Na razie odpoczynek. Chyba że organizacja Denisa Załęckiego mi sprowadzi. Nie, no żartuję. Ja się z Denisem znam, mogę pogadać. Jak zejdzie do mojej wagi. Dlatego muszę mu pokazać. A więc, panie i panowie, dziękujemy serdecznie. Wielkie brawa, Dominik Dymiński, dzisiaj zwycięski! Świetna robota, świetny styl. Naprawdę udowodnił klasę. A więc, panie i panowie, my czekamy na kolejne walki Dominika. Teraz zasłużony odpoczynek, a dla was nie odpoczynek, tylko więcej muzycznych emocji, ponieważ w tym momencie, przywitajcie go bardzo gorąco, wystąpi dla was Epis! Rób to, co kochasz i z całych sił, oby system na lata nie zamknął twych drzwi. Oj, 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 oj. Rób to, co kochasz i z całych sił, oby system na lata nie zamknął twych drzwi. Jak wpadniesz w wir, to twardo stary. Nie jeden ciężar dźwigały me bary. Nie jeden ból poczuła ma dusza. Coś mi nie leży, nie będę się zmuszał. Tego nauczam wiernych słuchaczy, że nawet na słodko smakują porażki. Gorzko, gorzko, a będzie jeszcze gorzej niż do normalnej pracy. Jak nie jesteś złodziej, przetrwaliśmy po wodzie płynących łez potoki. Hardkoru i miłości uczyły nas te bloki. Obłoki są na niebie, my jesteśmy na ziemi. Ten materialny świat sprowadził ty do ceny. Hieny, zęby, gryzą cię po rękach. Czekają na śmierć walecznego serca. Doświadczeni życiowo, nieraz poddani presji. Los podetnie ci skrzydła, rozerwie Achillesy. Aj, jaj, 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 jaj. No dawaj, dawaj mordo, aj, jaj, 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 jaj. Czas opuścić mordor, jesteś pracowity, to pijesz do korwety. Kochasz ciężary, wkładasz buty na rzepy. Chcesz poczuć melanż, wali same sety. Kochasz kanabis, to palisz grube kiety. Wyrwałeś się z mety, poszedłeś na całość. Summa summarum będą czuli zawsze zazdrość. Ambicja, ambicja, praca, ciężka praca. Nim będziesz na strychu, trzeba piwnicę zamiatać. Znata tata, zresztą jak uważasz, po wszystkim na każdego czeka jakaś garza. Dalej to powtarzam, zawsze robić swoje i mega uczucie, gdy jesteś czyimś wzorem. Coś ci pomoże, jak naprawdę poprosisz. Wiem, że samemu stres ciężko się znosi. Chwilę odpocznij, daj odetchnąć płucom. Pamiętaj, że szlugi same się nie rzucą. Doświadczeni życiowo, nieraz poddani presji. Los podetnie ci skrzydła, rozerwie Achillesy. Aj, jaj, 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 jaj. No dawaj, dawaj mordo, aj, jaj, 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 jaj. Czas opuścić mordor, na karku mam 3-5. Dres leży mi jak hulał i nawet po 40 tak sobie będę hulał. Co mi powiesz, co mi powiesz, nawet z bluzgami na ustach. Dobry ze mnie człowiek, klimaty wspominkowe często biorą górę, dlatego tak perfekto napierdalam piórem. Doświadczeni życiowo, nieraz poddani presji. Los podetnie ci skrzydła, rozerwie Achillesy. Aj, jaj, 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 jaj. No dawaj, dawaj mordo, aj, jaj, 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 jaj. Czas opuścić mordo.
oj, oj. Zróbcie hałas! Oj, oj. Lecimy dalej. Oj, 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 oj. Oj, 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 na, 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 na. Oj, 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 oj. Tarara, tara. Oj, oj, oj. Raz, dwa, trzy, co? Nie chcę być najmądrzejszy, pragnę być bardzo szczęśliwy. Być waszą inspiracją, lekiem na smutne miny. Specjal combat rap, rap dla tych mordek zniewolonych. C4 zakładam wariacik na ten nałogi. Unikasz eksplozji, to masz przechlapane. Wyrwę cię z bagna, zerwę mentalny kaganiec. Wielu to ma pianę na sukces innych ludzi, bo sami boją się własne rączki pobrudzić. Z diabłem taniec to już dawno temu mi się przejadł, ale broń Boże nie chcę zacząć jeszcze zwiedzać nieba. Za ból, za gniew, za życie, oczywiście też za miłość i za to wszystko, co mnie kiedyś tak pokrążyło. Nawinąłem już to nieraz i nawinę jeszcze teraz. Podaję siłę ludziom, którzy chcą się pozbierać. A jak? A tak i wszyscy razem. Kiedy jesteś niewoli, to dzwonią, dzwonią po mnie, brat. Idę po ciebie, specjal combat rap. Kiedy czujesz się, siostro, jak uwięziony ptak. Lecę po ciebie, specjal combat rap. Kiedy czujesz, że w życiu zgubiłeś własny szlak. Biję na pomoc, specjal combat rap. Kiedy czujesz depresję, chcesz opuścić świat. Wysyłam wersy, specjal combat rap. Wszystko kiedyś minie, sukces to pojęcie jest chwilowe. Po wypitym szampanie zostanie butelka korek. Zdejmij z głowy worek, który założyły media i zacznij w końcu myśleć jak osoba samodzielna. Trafiłem do sedna, gdy ujrzałem własną słabość i porzuciłem obawę przed osobistą zmianą. Wita paradoks i w sumie znam odpowiedź. Stań przed lustrem, powiedz kogo widzi człowiek. Specjal combat rap, czyli przekaz i moja muzyka, która ma zaleczyć od łez poparzone lica. Na dnie złota kotwica, która ciągle trzyma w miejscu. Więc odcinam ten łańcuch, bo coś innego mam w sercu. Jesteś w gronie spadkobierców po bohaterach Polski, więc doceń, ile ktoś ten kraj też włożył troski. A jak? Ja tak i wszyscy razem. Kiedy jesteś niewoli, to dzwonią, dzwonią po mnie, brat. Idę po ciebie, specjal combat rap. Kiedy czujesz się, siostro, jak uwięziony ptak. Lecę po ciebie, specjal combat rap. Kiedy czujesz, że w życiu zgubiłeś własny szlak. Idę na pomoc, specjal combat rap. Kiedy czujesz depresję, chcesz opuścić świat. Wysyłam wersy, specjal combat rap. Dziękóweczka! Panie i panowie, Epis! Wielkie brawa! A my lecimy z kolejną walką. Sponsorem tego pojedynku jest terapia manualna Ali Nurbagandow. A pierwszym z wojowników będzie reprezentujący Alligatores Fight Club Maciej Grabski! Better back down.
znamy jego przeciwnika. Zapraszam na krótki materiał filmowy. Cześć, nazywam się Wojtek Skorupa. Już niebawem będę miał przyjemność zawalczyć na gali Silesian w Chorzowie, gdzie liczę na wsparcie sporej liczby swoich kibiców. Na co dzień pracuję w kopalni pod ziemią, a po pracy realizuję swoje pasje, prowadząc treningi w klubie Spartan Radlin. Moje życie to połączenie ciężkiej pracy i pasji do sportu, która czyni mnie jeszcze silniejszym zarówno w ringu, jak i poza nim, że przygotujcie się na emocjonujący pojedynek. Kiedy staję w oktagonie przed wieloma kibicami, jest to dla mnie ogromna motywacja, ich energia i wsparcie napędzają mnie do działania. Występ na gali to nie tylko dla mnie szansa sprawdzenia swoich umiejętności, ale także moment, w którym mogę zainspirować innych do dążenia do swoich celów. Aktualnie rozwijam swoje umiejętności bokserskie pod okiem trenera Kamila Pietrzyka. Każda walka to nowa historia, którą ja mam szansę napisać. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia w klatce. – 12 października zapraszam wszystkich kibiców do hali Morris w Chorzowie, na galę Silesian w Chorzowie. Zawalczę tam ja. Będzie się działo. Panie i panowie, przed wami reprezentujący Spartan Radlin i Pietrzyk Boxing Team Wojciech Skorupa! Mocno poruszam przed ciebie i jesteś kowalcem jak ślin. Nigdy się nie poddaj, idź swoją drogą, nie marnuj czasu, zawsze bądź sobą. Mocno poruszam przed ciebie i jesteś kowalcem jak ślin. Nigdy się nie poddaj, idź swoją drogą, nie marnuj czasu, zawsze bądź sobą. Zaciskam zęby jak co rano, znika sen minionej nocy. Obok nie ma damy Karol, pusty w ryj, przecierasz oczy. I ruszamy. 6. walka dzisiejszego wieczoru gali Silesian MMA 18, kategoria wagowa do 75 kg, formuła walki cage box, reprezentujący Alligatores Fight Club Maciej Grabski kontra Wojciech Skorupa, reprezentujący Spartan Radlin oraz Pietrzyk Boxing Team. 10 lat różnicy między obydwoma fighterami. 24-letni zawodnik Alligatores Fight Club i 34-letni zawodnik Spartan Radlin i Pietrzyk Boxing Team. Wojciech Skorupa, znamy Wojtka z gali Gromda, dał tam pojedynek, który wygrał, krwawy pojedynek. Tak, Gromda to już są naprawdę najtwardsze walki. Tutaj na pewno ten boks w małych rękawicach dla Wojtka Skorupy będzie taki, można powiedzieć, premiujący i stawiający go w roli faworyta tego pojedynku. Jestem ciekaw właśnie bardzo tego pojedynku. Rozpoczynamy od mocnego zaznaczenia swojej obecności w oktagonie. Tak, Wojtek tylko troszeczkę tutaj 2 razy z tym mocnym sierpowym się minął, ale zobaczymy. Spokojniejszy zawodnik z Warszawy. Bardzo ładnie krzyżowy, teraz prosty i podbródkowy. Tu też taka stylistyka walki, gdzie właśnie zawodnik z Warszawy prezentuje bardziej techniczną stronę boksu, a Wojtek uderza bardzo ulicznie, chcąc urwać głowę każdym ciosem swojemu Mocno rywalowi. trafia teraz Wojtek Skorupa swojego rywala. Widzimy tutaj Kamila Pietrzyka
podpowiadającego swojemu podopiecznemu. Trzy rundy po 3 minuty. Taki dystans czasowy jest tego pojedynku. No i panowie, widać, że naprawdę narzucili sobie bardzo mocne tempo, ponieważ żaden z nich nie chce odpuścić, wymieniają się ciągle ciosami. Głośny doping tutaj dla Wojtka. I tutaj fajnie Wojtek wchodzi sobie lewy, prawy. Mam wrażenie, że dochodzą te ciosy do głowy Maćka. No i słyszymy, jak tutaj jest głośny doping, cała hala dopinguje Wojciecha Skorupę, popularnego szakala z Gromdy. Tak, ja jestem ciekawy, jak tutaj kondycyjnie będą panowie wyglądać na dalszej przestrzeni pojedynku, bo naprawdę te tempo jest mocne od samego początku. Ładnym teraz takim lewym, krótkim podbródkowym trafia zawodnik z Warszawy, Wojciecha Skorupę, a Wojtek próbuje obszernymi sierpowymi urwać głowę swojemu rywalowi. Dobre teraz zejście unikiem rotacyjnym Macieja Grabskiego. Troszkę teraz akcji pod siatką w wykonaniu popularnego szakala. Ja osobiście na razie nie wiem, któremu zawodnikowi sędziowie mogą przypisać tą rundę. Tak, dokładnie. Chciałem właśnie powiedzieć, że pierwsza runda bardzo wyrównana. Och, teraz ładnym prawym sierpowym tutaj Maciej Grabski trafia szakala. I koniec pierwszej rundy. Numer 1. Naprawdę bardzo fajna walka i oby częściej takie pojedynki na Silesian MMA gościły, bo to się ogląda przyjemnie. Teraz narożniki pracują, aby przekazać cenne wskazówki swoim podopiecznym. Widzimy tutaj w narożniku Macieja Grabskiego, żeby wchodził lewym prostym, a także schodził z linii ciosu i później zadawał sierpa na sidestepie, a nie tylko uderzał w linii frontalnej. Mamy teraz tu powtórki najlepszych akcji z pierwszej rundy tego pojedynku w boksie w małych rękawicach. I za chwilę rozpoczniemy drugie starcie tego bardzo porywającego pojedynku na pięść. Rozpoczęliśmy. Szakal rusza do przodu z atakiem. Wojtek na wstecznym próbuje kontrować. Mocno ruszył Szakal. Tak, ale też się otworzył, zauważyłeś, że też się właśnie otworzył tymi obszernymi sierpami, co ułatwiło Maciejowi kontrowanie. Teraz troszeczkę spokojniejszy fragment w walce. Minuta za nami. Pojedynek jest naprawdę bardzo wyrównany. Nie zazdroszczę sędziom, którzy będą musieli decydować o werdykcie, jeśli do takiego oczywiście dojdzie.
antydoping, który powinien porwać Szakala do jeszcze mocniejszej próby urwania głowy. I właśnie teraz to się stało. Ale zawodnik z Alligatores Fight Club też odpowiada mocnymi ciosami. Takim lewym, kąśliwym kąsa Szakal swego rywala. Dochodzą te ciosy do głowy swego przeciwnika, no ale teraz w odpowiedzi Maciek Grabski częstuje go takim prawem nakładanym z góry prosto na szczękę. No jeden i drugi tutaj nie chce oddać pola, jeden i drugi chce zaznaczyć swoją przewagę w rundzie. Teraz Szakal czysto trafia swojego rywala. I znów cios na cios, cios na cios. Zaraz zakończy nam się druga runda tego starcia w boksie w małych rękawicach. No i Tomasz, po przebiegu tych dwóch rund, jak uważasz, bo ja naprawdę nie mogę tu wskazać faworyta. Tak, wyrównana walka. Myślę, że trzecia runda będzie rundą decydującą na kartach sędziowskich, kto tą walkę wygra. Kto wie, może jak będzie pełne 3 rundy i nadal będzie wyglądał tak obraz tej walki, to zobaczymy pierwszy raz dzisiejszego wieczoru remis. Piękna ringel z numerkiem 3, zapowiadającym ostatnie 3 minuty tej walki, ale na razie poekscytujmy się tym, co działo się w drugiej rundzie i poglądajmy najlepsze akcje drugiej rundy. Tak, tu widzimy, jak Szakal trafia tymi obszernymi sierpami Macieja Grabskiego. I mamy rozpoczęcie trzeciej rundy. Na razie panowie obaj na środku oktagonu próbują wymieniać się ciosami. Celniejszy Szakal. Pośrednim prawym takim zamachowym z góry chciał trafić Macieja, ale się nie udało, ale teraz Szakal rusza do przodu. Naprawdę obydwoje bez pardonu wymieniają się bardzo mocnymi ciosami. Mocno, no cała siła wkładana w te uderzenia. No tak jak mówiłem, no nikt tutaj nie chce oddać pola. Każdy z zawodników chce wygrać oczywiście tą walkę. Walka jest bardzo wyrównana i mamy ostatnie 1,5 minuty tego pojedynku. Taki lewy, prawy wykonania Wojtka Skorupy. Do końca narożniki jeszcze mocno podgrzewają swoich podopiecznych do jeszcze większego boju. Tutaj Szakal naprawdę w tej rundzie zaczął zyskiwać przewagę. Coraz bardziej te jego nonszalanckie ataki zaczynają wchodzić na czysto do Macieja Grabskiego.
I idzie cały czas, jakby zyskiwał drugie życie w tej walce Szakal. Chociaż też sam jest porozbijany i krew już pod okiem. Pojawiło nam się rozcięcie pod okiem, pod lewym okiem Wojtka Skorupy. A ostatnie 25 sekund tego pojedynku. No według mnie bardzo wyrównana walka i ciężko mi jest wytypować zwycięzcę tego pojedynku. Teraz widzimy mocno idzie wszystkie siły. Szakal tu jednak zaznacza swoją przewagę w tej rundzie, naprawdę. Idzie mocno do przodu, co na pewno będzie na kartach sędziowskich odznaczone. Naprawdę piękny pojedynek do samego końca. Wielkie brawa, panowie. Daliście nam niesamowite, wspaniałe widowisko. Czekamy teraz na ten werdykt. Tomasz, jeśli miałbyś postawić, kogo typujesz? Tak jak mówiłem, nie mam pojęcia. Bardzo wyrównana walka. Cieszę się, że nie jestem sędzią na tej gali. W tym pojedynku przenieśmy się do oktagonu i posłuchajmy. To będzie najlepsze. Przenosimy się do oktagonu, do pana Pawłowskiego. Zanim poznamy werdykt, zapraszamy do klatki przedstawiciela firmy Terapia Manualna Ali Nurbagandow do wręczenia pucharów zwycięzcy. Zapraszam do werdyktu. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez niejednogłośną decyzję sędziów Maciej Grabski! Panie i panowie, publiczność krzyczy, jesteśmy z tobą, nic dziwnego, to był naprawdę świetny pojedynek. Dzisiaj zwycięzcą okazał się Maciek. Powiedz, jak się czujesz? Naprawdę takie zwycięstwo musi smakować świetnie, biorąc pod uwagę, że przeciwnik bardzo mocny. Tak, postawił naprawdę twarde warunki, więc rzeczywiście nie spodziewałem się tego, mówiąc szczerze, że aż taki twardy będzie, bo zakładałem to z góry, patrząc na jego poprzednie walki, ale jednak czułem, że te ciosy dobrze wchodzą, że są czyste. Tam jeden podbródkowy go zachwiał, to widziałem po oczach, ale resztę raczej przyjmował. Nie robiły na nim tego takiego dużo wrażenia, więc szapoba dla niego za to. A ja co, jestem zadowolony, nowa formuła, to była moja pierwsza walka w ogóle w boksie, więc chyba nie najgorszy początek i z tego trzeba się cieszyć, ale jest dużo do poprawy. Decyzja sędziów niejednogłośna. Czy miałeś moment, że czułeś, że tę walkę przegrywasz i musiałeś z tego wychodzić? Czy czułeś, że jednak kontrolujesz to starcie? Znaczy, czułem na pewno, że trafiałem więcej czystych ciosów, ale rzeczywiście Wojtek wywierał większą presję, więc nie wiedziałem, jak sędziowie do tego będą podchodzić, czy bardziej liczy się ten efekt wizualny, czy on idzie do przodu, czy bardziej to, że ja starałem się pracować w drugie tempo z kontry i czyściej trafiać. Świetny pojedynek, życzymy ci wszystkiego co najlepsze i oby jak najwięcej takich zwycięstw. Dziękujemy serdecznie, Maciej Grabski! A my, panie
Panie i panowie, lecimy z kolejną walką. Sponsorem tego pojedynku jest firma Panomedia, a pierwszym z bohaterów tego starcia będzie reprezentujący Datri Gym Win, Dawid Matonok! Słaby szukają wymówek, silni wciąż okazji. Już widelec efekt zmiażdży. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. My to nie te wynalazki, my to ci zaradni. Na spokojnie myśli wiodę, to co dobre chłonę, to co mądre zrobię. Postaram się, nie zapomnę, między prawdą a Bogiem to reszta po twojej stronie. Z tych żyjących pośród wilków, z nich nie zrobią niewolników, ani armii męczenników. My to ci sprytni na winklu. Poradzimy sobie wszędzie, jak było obiecane, zawsze to trzymane będzie. Nie dam rady, dam ci wędkę. Po pierwsze wyłącz TV, włącz myślenie. Między prawdą a Bogiem, to co zabiera co dzień tlen, to co jest tylko moje, ja przekuwam to w zbroję. Ja ciemności nie boję się, moim światłem jest nowy dzień. Między prawdą a Bogiem, jestem armią. Między prawdą a Bogiem, to co zabiera co dzień tlen, to co jest tylko moje, ja przekuwam to w zbroję. Ja ciemności nie boję się, moim światłem jest nowy dzień. Między prawdą a Bogiem, jestem armią. Prawdą a Bogiem willą, a blokiem stoję sobie z kumplem, nie wrogiem. Leci mi rok za rokiem bez kitu. Tu każdy wbija co masz na sobie, bo na końcu się liczy tylko co z ciebie za człowiek. Chłopie, nie masz czuć się lepszy od innych, bo każdy z nich może być tak samo silny. W grobie przewraca się wielu niewinnych, dlatego odmawiam, jak ziomki mówią, wypijmy. I nie rób ze mnie ulicznika, kogo trzeba znam, ale co robią nie wnikam. Chodzę sobie dumnie po chodnikach, to podwórko nie kryminał, nauczyło mnie język. Panie i panowie, zanim poznamy jego rywala, zapraszamy na krótki materiał filmowy. Nazywam się Patryk Szałowski. Na co dzień trenuję w klubie Chwałek Team w Sosnowcu. Trenuję również tutaj chłopakami w Chorzowie. Sztuki walki trenuję od 15 lat. Najpierw było MMA, później kickboxing. Jeśli chodzi o MMA, walczyłem ostatnio 8 lat temu właśnie tutaj w Chorzowie. Cieszę się, że mogę powrócić w swoim mieście. Jeżeli chodzi o kickboxing, z kolei ostatnią walkę stoczyłem 9 lat temu, byłem mistrzem Glory, także myślę, że mam tutaj coś do udowodnienia. Ciężko trenuję, na pewno postawię przeciwnikowi wysoką poprzeczkę, pokażę charakter ze Śląska. Zapraszam 12 października tutaj na galę, na hali w Morisie, w Chorzowie. Na pewno będą grzmoty. Panie i panowie, przed wami reprezentujący Chwałek Team Sosnowiec, Patryk Szychowski!
Wyciągnąłeś wnioski z podróży? Czy ona się dłuży? W przedziale siedzisz i marudzisz, wyjdziesz z niego tylko gdy zasłużysz. W przeciwnym wypadku nic dobrego nie można ci wróżyć. Pogrążony w materii, widząc fałszywe światło, chcesz uzupełnić kielich Chrystusową substancją. Byli tacy, co chcieli, szukali z bezustanną myślą, jak odkryć tajemnicę alchemiczną, gdzie leży zagubiony klucz masonerii. Tyle teorii jest, ile niewiedzy. Wiedzę tajemną przenieśli z wnętrza na zewnątrz, do tego stopnia, że w nawyk ludziom to weszło. Dawid Matonok, Patryk Szychowski, K1, małe rękawice, limit do 98 kg. Dawid Matonok z klubu Datri Gym Wiedeń, 24-latek kontra Patryk Szychowski z Chwałek Team Sosnowiec. Na trailerze widzieliśmy, że sam Michał Matrix Królik udziela treningów Patrykowi Szychowskiemu. Tu naprawdę zapowiada się mocna walka, tak jak wspominałem na początku gali. Dawid Matonok, uczestniczyłem na jednym wydarzeniu w tym roku w marcu, na którym sam miałem walkę i właśnie Dawid Matonok też tam walczył, ale on brał udział w turnieju Muay Thai, który wygrał. To jest bardzo mocny i twardy zawodnik. Zwróćcie uwagę na tego chłopaka, bo tutaj naprawdę w oktagonie będzie się działo. Dawid Matonok wyższy od Patryka Szychowskiego 10 cm, a więc warunki fizyczne po stronie Dawida, jeśli chodzi o wzrost. Widzimy tutaj też reklamę, że Silesian MMA 19 będzie odbywało się 14 grudnia w Zawierciu, a więc troszeczkę odpoczniemy od gali Silesian, ale teraz skupmy się na pojedynku. Rozpoczęliśmy. K1 w małych rękawicach. Bardzo dobry front kick. Front kick za front kick w sumie teraz tu poszedł. Ładny prawy kontrujący i teraz próba latającego kolana, ale jest high kick w wykonaniu Dawida Matonoga. Ładne odchylenie w wykonaniu Dawida. Patryk Szychowski próbuje znaleźć sposób, ale na razie te ciosy jego nie docierają na głowę Dawida. Dawid dobrze pracuje w dystansie. Na łydę, jeszcze raz po zwodzie! Nie czekaj! Góra, O, piękny teraz cios i jeden i drugi. Mocno teraz. Tak, Patryk Szychowski ruszył. Jak rozwścieczony byk i ten atak był bardzo dobry w jego wykonaniu. Mamy tutaj rozcięcie nad okiem Dawida Matonoga. Paluje tutaj prawą swoją ręką Patryk Szychowski i parę razy już trafił w głowę Dawida. Troszkę nam teraz ten pojedynek zwolnił. Dobry teraz front kick w wykonaniu Patryka Szychowskiego. Teraz tu widzimy, jak obydwa narożniki mocno przeżywają tą walkę. Mamy wstrzymanie przez sędziego, chyba było... Cios z tyłu głowy. Cios z tyłu głowy, tak, cios z tyłu głowy. Ale Dawid chce walczyć dalej. Dokładnie, wznawiamy szybko ten pojedynek. I mamy bodajże ostatnie 20 sekund pierwszej rundy. Naprawdę bardzo dobrze zaczynał kontrolować tutaj Patryk Szychowski, tak jak początek walki był dla Dawida, tak tutaj Patryk tymi atakami przechyla chyba tą rundę na swoją korzyść. Tak. Bardzo ładnie mamy deski, jest pierwsze liczenie.
Mamy pierwsze liczenie w tym pojedynku. Chciałem o tym powiedzieć, że Patryk Krzychowski wydaje mi się jest osobą na pewno, co wygrywa tą rundę. To on wywiera presję w tym pojedynku, trafia celnie, mocno. Dawid Matonok wstaje, będzie ta walka dalej kontynuowana. Znawiamy pojedynek. I mamy od razu przerwę. Mamy zakończenie pierwszej rundy. No naprawdę, jak na razie wydaje mi się, że to jest najbardziej mocna walka z całej gali. Doświadczenie chyba w tej rundzie wygrało z młodością. Zobaczymy, czy Katmanowi też uda się zatamować to krwawienie z łuku brwiowego Dawida Matonoga. Tutaj możemy oglądać najciekawsze akcje tej pierwszej rundy. O, i tutaj tym mocnym prawym trafia raz, trafia drugi Patryk Krzychowski, posyłając na deski Dawida Matonoga. Matonog. Tak. Sebastianie. Troszeczkę skomplikowane nazwisko, ale... Tak, ale staram się wymawiać je poprawnie. Okej, zawodnicy gotowi, ruszamy. Runda numer 2. Klatka się zamyka, jeszcze sędzia tutaj musi przetrzeć. Tak, chyba mamy wodę Tak. się tam rozlała w narożniku. Sędzia przeciera szybko klatkę. Zaraz znowu rozpocznie się. I zaczynamy rundę numer 2. Tak. Bardzo mocna walka, naprawdę pierwsza runda była ekscytująca. W drugiej rundzie myślę, że panowie też nie będą sobie szczędzić w uprzejmościach. Rozpoczynamy. Od razu Patryk Krzychowski chciał ruszyć mocnym prawym overhandem. Ślisko w oktagonie, bo zawodnicy się... poślizgali się raz jeden, Tak. raz drugi. Ale walczymy dalej. Ach, teraz bardzo ładnie uniknął Dawid Matonok. Tak, cały czas Patryk Krzychowski poluje tą swoją prawą ręką. Naprawdę tą prawą rękę ma zabójczą. Dokładnie, w pierwszej rundzie już posłał raz właśnie swego I teraz przeciwnika znowu udało się akcją uniknąć. na deski. No i cały czas poluje, aby powtórzyć osiągnięcie z rundy numer 1. I znowu mamy liczenie. Można powiedzieć, że bomba. Nie mamy Nie ma? Teraz to było poślizgnięcie się, pokazuje Dawid Matonok. Tak, myślałem, że to taka bomba z opóźnionym zapłonem. Bardzo teraz ładnie Dawid Matonok trafia prawym prostym. Próbuje low kicka. Widzimy pierwsze ślady na twarzy Patryka Krzychowskiego. Ale Patryk spokojnie, on chyba czeka tak jak w pierwszej rundzie, aby odpalić. A i odpalił tym razem lewy sierpowy, bardzo celnie. I idzie za ciosem Patryk Krzychowski, piękne latające kolano. Latuje się Dawid Matonok. Klincze. Teraz. Naprawdę Patryk widać, że to jest doświadczony, ułożony zawodnik. Nie podpala się, ale kiedy czuje już krew, wie, że te ciosy wchodzą, no to idzie do przodu. Spokojniejszy fragment walki. Widzimy tutaj Frankie Flesza, utytułowanego zawodnika Muay Thai w narożniku Dawida Matonoga.
Obydwa narożniki naprawdę mocno przeżywają. Jakby mogli, to by sami wskoczyli do klatki, aby pomóc swoim zawodnikom. Patryk jakby troszeczkę ciężej zaczął łapać powietrze. Słyszymy siła z gór. Tutaj z narożnika Dawida Matonoga. Czy to zaklęcie kibiców jakoś zadziała? Lowi na koniec. I Mamy kończy koniec. nam się druga odsłona tego pojedynku. Także jeszcze jedna runda przed nami na pewno. Tak. Minutka przerwy i wracamy na trzecią odsłonę tego pojedynku w kategorii wagowej do 98 kg. Dawid Matonok kontra Patryk Szychowski. Który z nich zachował więcej siły na tą trzecią rundę? Sam jestem ciekawy. Dawid odpoczywa na stojąco. A jak to wygląda w narożniku niebieskim? Oczywiście tak samo Patryk Szychowski również na stojąco odpoczywa i słucha rad od swoich trenerów. Gdzie również w kornerze znajduje się Krzysztof Mariańczyk, który miał walczyć na tej gali tu w Chorzowie, ale niestety kontuzja wyeliminowała go ze stoczenia tutaj pojedynku. Krzysztof Mariańczyk to naprawdę bardzo utytułowany śląski kickbokser, którego można oglądać godzinami w walkach i wychodzi mu to naprawdę wspaniale. Dawid już czeka, Patryk już czeka. Oboje są gotowi. Zobaczymy, czy wystartują jak w poprzednich rundach na siebie od razu, czy jednak troszeczkę będzie tutaj szachowania, no bo mamy ostatnią rundę i wiadomo, że po takiej ciężkiej bitce w dwóch rundach energii na pewno już troszeczkę zeszło z chłopaków. I zaczyna znów od szukania tego prawego overhanda Patryk Szychowski i skutecznie, bo dochodzi to do celu. Coś tu zgłasza Patryk Szychowski, że coś nie tak jest w oktagonie. Chyba chodzi o tą rozlaną wodę. Ale sędzia pojedynek wznawia i kontynuujemy tą walkę. Teraz mocno Dawid Matonok, siła z góry jednak idzie do przodu. I oddaje Patryk Szychowski teraz. I teraz Patryk zyskał przewagę. Dwa bardzo mocne ciosy. Mocno teraz szukają głowy swoich rywali, jeden i drugi idą pełnym piecem. Tak, idą pełnym piecem. Gdybyście tu widzieli, jak ta publika przeżywa ten pojedynek. Jest kibiców dużo od Dawida, jest dużo kibiców od Patryka. Naprawdę coś wspaniałego. Uspokoił nam się teraz po tych piekielnych wymianach ten pojedynek. Obydwaj zawodnicy już zmęczeni, nie ma się co dziwić. Jest minuta 15 do zakończenia tego pojedynku. Mijają się teraz z celem, z głowami swoich rywali, jeden i drugi. Wkładają pełną siłę w każde uderzenie. Minutka do końca. Sam jestem ciekawy, jak ten fragment walki będzie przebiegał. Teraz już gra siła charakteru obydwu fighterów. Zauważyłem tutaj, że walka K1, ale nie było dużo tych kopnięć. Tak, przede wszystkim wymieniają tutaj pięściami się zawodnicy. Mamy końcówkę już tej walki. Ostatnie 20 sekund przed nami, obydwoje bardzo zmęczeni.
Wydaje mi się, że Dawid Matonok musi wszystko rzucić na szale teraz, jak chce ten pojedynek wygrać, bo w moim odczuciu Patryk Szychowski na kartach sędziowskich jest zawodnikiem, który wygrał. Powinien postawić wszystko na szali, zaryzykować albo wóz, albo przegród, bo jednak Patryk Szychowski tu będzie prowadził na kartach sędziowskich. Czekamy na werdykt, tak jak powiedział właśnie Tomasz. Specjalne ogłoszenie dokładnie. Zapraszamy do oktagonu, do pana Pawłowskiego, który ogłosi, kto wygrał tą walkę. W oczekiwaniu na werdykt zapraszamy do klatki przedstawiciela firmy Panomedia, którzy byli sponsorami tej walki. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Patryk Szychowski! Wygrał Patryk Szychowski w tym pojedynku w K1 w małych rękawicach. Naprawdę to była bardzo mocna walka, bardzo dobre starcie. Doświadczenie pokonało młodość i teraz zapraszamy na wywiad. Panie i panowie, kibice szaleją. Świetny pokaz umiejętności. Naprawdę fenomenalnie się to oglądało. Patryku, chciałem zapytać, jak się czujesz? Przeciwnik naprawdę był mocny, miał swoje momenty, ale tutaj przeważałeś, jednogłośna decyzja. To cię musi cieszyć. No, co by tu powiedzieć, cieszę się bardzo, że wygrałem u siebie. Nie było łatwo. Dziękuję przeciwnikowi, że przyjechał z tak daleka na takie ciężkie warunki, tak naprawdę ciężki teren. Także szacunek dla niego. Naprawdę dobra robota, oczywiście. Szacunek jest ważny. A powiedz mi, w trzeciej rundzie był taki moment, że poszliście na totalną wymianę. Tam każdy cios mógł być tym ostatnim nokautującym. Czy czułeś w danym momencie jakiekolwiek zagrożenie? Czy czułeś się pewnie, wiedziałeś, że przetrwasz tę kawalkadę ciosów rywala? Ja oczywiście czułem zagrożenie, dlatego trochę zmniejszyłem tempo, bo gdzieś tam z tyłu głowy podejrzewałem, że na punkty powinienem wygrywać, więc nie chciałem się dać po prostu głupio złapać, nie? Tylko tyle. I powiedz mi ostatnia rzecz, myślę, że najważniejsza. Masz wielkie wsparcie od swoich kibiców, to jest piękna rzecz. I jak się czujesz, że taka piękna walka w takim miejscu jak Chorzów z takimi kibicami? Na pewno daje to kopa. Dodało mi to sił w ostatnich minutach, w ostatniej rundzie. Dziękuję. My także dziękujemy. Patryk Szychowski! Panie i panowie, zapraszamy, musimy odrobinkę ostudzić te emocje. Mamy kolejną licytację. Są z nami nasze Silesian MMA Ringers i mamy dla was kolejne bardzo fajne...
reprezentujący Unique Fight Club, Kacper Sochacki! A zanim poznamy jego przeciwnika, zapraszamy na materiał filmowy. Siemanko, nazywam się Mateusz Szklarz. 12 października zawalczy na gali Silesian MMA. Trenuję od 14 roku życia w klubie Octagon Team Żory, stamtąd się wywodzę pod okiem trenera Kamila Wójcika. Na ten moment trenuję w Rotterdamie w Ruthless Fight Company. 12 października będę gotowy na 110%. Damy naprawdę mega mocne pojedynki. Powiedzmy z przyczyn losowych miałem długą przerwę od startów. Teraz wracam na swojej ziemi, w swoim mieście, w Chorzowie. Będzie się działo. Sztuki walki trenuję od 14 roku życia. Pierwsze starty miałem w wieku 17 lat na zawodach w kickboxingu, potem poszedłem w grappling, potem całkowicie już w MMA. Pierwsze zawody w MMA miałem w wieku 18 lat, w wieku 21 niestety z przyczyn życiowych miałem przerwę. Teraz wracam na swojej ziemi, trenuję w Rotterdamie, w Ruthless Fight Company, będę gotowy na 110%. 12 października zawalczę na gali Silesian MMA zawodowo w kategorii 84 kg. Zapraszam wszystkich kibiców na halę Morris w Chorzowie, będzie się działo. Panie i panowie, przed wami reprezentujący Inżbud Octagon Żory i MMA Ruthless Fight Company Mateusz Szklarz! Pokażę ci mój świat, gdzie nie wiem.
rozpoczynamy przedostatnią walkę dzisiejszego wieczoru. Kategoria wagowa do 88 kg. Kasper Sochacki reprezentujący Unique Fight Club kontra Mateusz Klasz reprezentujący Innsbruck Octagon Żory i MMA Ruthless Fight Company. Tak, walka zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Miejscowy Mateusz Klasz to bardzo mocny zawodnik, ale Kasper Sochacki trenuje w jednym z aktualnie najlepszych klubów w Polsce, Unique Fight Club. W jego narożniku możemy dzisiaj zobaczyć Bartosza Fabińskiego, który wygrywa w UFC, a także obecnie jest zawodnikiem Federacji KSW. Oprócz Bartka Fabińskiego w narożniku widzimy jeszcze Dawida Mańkowskiego, trenera kickboxingu Unique Fight Clubu. Kasper Sochacki mocne miał przygotowania do tej walki w Uniku. Jak byś ocenił je, Tomasz? Tak, Kasper bardzo dużo trenuje, przykłada się oczywiście do swojej pracy bardzo mocno, jest bardzo mocnym zawodnikiem, młody, bo jeszcze on ma dopiero 24 lata, przed nim cała jeszcze kariera, jest to jego druga zawodowa walka. Jest świetnie przygotowany, w świetnej formie, ale zakładam, że Mateusz Klasz również nie próżnował, a bardzo mocno trenował do tego pojedynku. Krzysztof Michalak jest rozjemcą w tym starciu. No i zaraz rozpocznie się to, na co wszyscy tutaj czekamy. Walka pomiędzy Kasprem Sochackim a Mateuszem Szklarzem. Kategoria 88 kg. Zawodnicy gotowi i rozpoczynamy 8. pojedynek dzisiejszego wieczora. Na razie spokojnie w stójce. Obaj widać z dużym respektem do siebie. Dobry low kick w wykonaniu Szklarza. No zaznaczają na pewno początek walki. Każdy chce zaznaczyć swoją przewagę na początku tego pojedynku. Mateusz Szklarz ma tu całe trybuny za sobą. Lewe, prawe w wykonaniu Kacpra. Niskie kopnięcia na łydkę. Ale zablokowane, obydwoje się na razie badają, z respektem podchodzą do swoich umiejętności. Kasper Sochacki próbował kopnąć low kick, noga została przechwycona, ale dobrze teraz złapał chwyt zapaśniczy i nie dał się. Też teraz Mateusz idzie po nogi, będzie próbował obalenia i udało mu się. Mateusz Szklarz z góry. Mateusz Szklarz z góry, ląduje na plecach Kasper Sochacki. No i będzie próbował na pewno wstawać do góry. Zobaczymy, jak Mateuszowi przyjdzie skontrolowanie swojego rywala. Przechodzi Mateusz Szklarz nam tutaj do dosiadu. A więc w tarapatach bardzo mocnych Kasper Sochacki zaraz może być. Tak, tu może się skończyć albo ground and pound, albo jakimś duszeniem kończącym. Teraz tutaj mamy właśnie w pozycji bocznej Kasper, ale dobrze wstaje. Dobrze wstaje. Powraca do tej walki. Góry. I mamy teraz Kasper z góry. Sprowadza, dokładnie, on sprowadza swojego przeciwnika do parteru i to teraz on jest z góry. Zobaczymy, jak teraz pójdzie Kasprowi ustabilizowanie swojego rywala, a Mateusz co zrobi z pleców. Tak jest, zobaczymy, co zrobi z pleców. Na razie odciągał głowę swojego oponenta, odpychał ją. Przejście do pozycji bocznej przez Kaspra, bardzo ładne. Połowa pierwszej rundy już za nami. A naprawdę dużo się wydarzyło. Próbuje Mateusz cały czas wstawać do góry, ale póki co Kasper dobrze kontroluje swojego rywala, nie pozwala mu wstać do stójki. Oj, teraz się podnosi do góry i zostawia Kacper nogę. Niebezpiecznie idzie tam Mateusz po dźwignię kończącą próbę skrętówki, ale nieudana. Tak, wielkie szczęście zawodnika. Tak, nie, był to błąd Kacpra. Stał
do góry, zostawiając nogę swojemu rywalowi. I teraz widzimy, Mateusz znów szuka nogi, ale po raz kolejny mu się nie udaje i teraz go Kacper Sochacki częstuje takim latającym kolanem, gdy wstaje do góry. Mamy troszkę teraz klinczu. Klei się Kacper Sochacki do nóg Mateusza Szklarza, pracuje nad tym sprowadzeniem. Wydaje mi się, że lada chwila to nastąpi i tak właśnie się stało. Widzieliśmy klamrę zapiętą z tyłu za nogami Mateusza Szklarza i walka przenosi się nam do parteru. Mamy ostatnią minutę pierwszej rundy. Jakbyś, Tomasz, na razie tutaj punktował swoim fachowym okiem? No, runda pierwsza jest rundą wyrównaną. Bardziej skupiam się na oglądaniu teraz tej walki i komentowaniu. Ciężko mi jest, nie chcę tutaj popełnić gafy i dać tą rundę na jedną bądź drugiej osoby. Kacper Sochacki ustabilizował tę pozycję z góry, uderza teraz barkiem. Dobrze pracuje głową, wbija głowę przy swojego rywala w siatkę. To jest bardzo niewygodne. Dokładnie, jest to bardzo niewygodne. I zabiera dużo tlenu. Tak, i ostatnie 10 sekund tej pierwszej odsłony. Chyba takiego wskoczenia do dosiadu. Ale znów zostawia, Kacper musi uważać, bo po raz kolejny zostawia nogę. Mateusz nie do końca umie wykorzystać te błędy Kacpra. No ale na pewno musi zwrócić na to w przyszłości uwagę Kacper Sochacki. Pierwsza runda za nami. Zmęczeni obydwoje. Dużo tutaj mieliśmy walki w klinczu, dużo zapasów, dużo właśnie walki w parterze, próby ustabilizowania przeciwnika, wstawania do góry. Dajmy teraz zawodnikom minutkę na odpoczynek, na złapanie oddechu. Zobaczmy najlepsze fragmenty tej pierwszej rundy. Narożniki już wychodzą z oktagonu, zaraz rozpocznie się runda numer 2. I sam jestem ciekaw, jak ten pojedynek dalej będzie przebiegał. Dziś miałem wielkie szczęście, że Tomasz tutaj na stanowisku komentatorskim, spec od MMA. Milej się ogląda, słuchając kogoś, kto na tym sporcie zjadł zęby. Dziękuję, Sebastianie. Ty masz do mnie jakąś prośbę dzisiaj po gali. Podwieź mnie do domu. I ruszamy, druga runda. Ucieka teraz nogą ładnie Kacper Sochacki przed próbą tego niskiego kopnięcia Mateusza. Pokazuje, że jest czujny, że jest w walce. No i tak na początku pierwszej rundy, tak na początku tej drugiej badają się. Zaprasza Kacper Sochacki Mateusza do siebie, do walki. Chce go wciągnąć w swoją grę. Teraz ładnie trafił uderzeniami, ten lewy, prawy dochodzi, mam wrażenie, do głowy Mateusza. Obydwoje już zmęczeni. I szukają miejsca, szukają miejsca na włożenie ciosu, być może na sprowadzenie. Badają się, tak jak mówiłem, w pierwszej rundzie, podchodzą z dużym respektem do swoich umiejętności, obydwoje zawodnicy. Tak, widać, że tutaj szacunek jest z obu stron. Żaden z nich nie chce popełnić jakiegoś grubego błędu, żeby po prostu ten pojedynek nie przegrać. Mamy dłuższy fragment walki w stójce. Kacper Sochacki uśmiecha się, pokazuje język, jakby chciał podpuścić tutaj Mateusza Szklarza, żeby rzucił jakiś atak na żywioł, a on wykorzystał jakiś jego błąd. Bardzo ładny atak w wykonaniu Kacpra Sochackiego. Fałszywy low kick i 2 ciosy na twarz.
Mamy już tutaj rozcięcie na twarzy Mateusza Szklarza. Trafił teraz Kasper. Ucieka ładnie nogami przed próbami niskich kopnięć Mateusza Szklarza. Czujny Kasper. Czujny Kasper i celny w tych swoich atakach. Teraz ładna próba backfista, ale nie daje się zaskoczyć Kasper Sochacki. Tutaj też słyszymy kibiców z Warszawy. Kasper Sochacki, jednak tutaj stolica też przyjechała i kibicuje swojego przyjaciela. Ta runda bardziej spokojniejsza, wyrachowana. Dobry middle. Ale zblokowany. Badają, szukają miejsca. Teraz wchodzi z serią Kasper Sochacki, ale nie do końca celnie. Mamy obalenie. Ale ruszył, ponowił atak po obalenie i obala Mateusza Szklarza. Mateusz Szklarz ląduje na plecach w pozycji półgardy. Minuta 30 do zakończenia drugiej rundy. Zobaczymy, co Kasper Sochacki minutę 30 wymyśli tutaj z góry. Zobaczymy, co wymyśli z góry, ale na pewno mocno tym sobie zapunktował obaleniem. Jeśli dotrwa tak do końca tej rundy, to ona może iść na jego korzyść. Przechodzi tutaj do dosiadu Sochacki. No i tak jak w pierwszej rundzie on był w tarapatach w dosiadzie, to teraz Mateusz Szklarz jest lada moment może być w wielkich tarapatach. Ładnie teraz rozbija barkiem Kasper Sochacki swojego rywala o matę. Wpycha tą głowę. Proszę zwrócić uwagę na pracę głową Kaspra Sochackiego. Bardzo ładnie wpycha głowę swojego rywala w matę. No i mamy ten dosiad, ale za wiele nam się tutaj póki co z tego dosiadu nie dzieje. Kacper, wydaje mi się, że mógłby pozycję podnieść do góry i zasypać uderzeniami swojego rywala, ale nie robi tego. Wydaje mi się też przez zmęczenie. No i mamy ostatnie 10 sekund tej drugiej I teraz rundy. zajęcie, myślałem, że będzie zajęcie pleców, jednak tutaj w dobrym momencie Mateusz Szklarz znowu położył się na plecach, ale mocne ciosy spadają teraz na głowę Mateusza Szklarza. Ale nie zdążył, za późno. Kasper ruszył do ataku z tego dosiadu. Brakło, wydaje mi się, kilku sekund. Szkoda, że nie ruszył wcześniej, bo miał swojego przeciwnika blisko skończenia. No i mamy teraz minutę na wskazówki od swoich narożników, złapanie oddechu i ruszamy z trzecią, ostatnią odsłoną tego pojedynku. Zaraz będziemy mieć powtórki, które pokażą nam najlepsze akcje drugiej rundy. Tutaj Kasper Sochacki zdecydowanie tą końcówką zaznaczył sobie na kartach sędziowskich drugą rundę. Nie wiadomo, komu sędziowie przypisali pierwszą rundę. Także trzecia będzie decydująca i obaj fighterzy muszą tutaj być mocno skupieni i z wielkim skupieniem swojego narożnika. Jeszcze delikatne wytarcie w narożnikach wody, żeby zawodnicy nie mieli ślisko. Wydaje mi się, że Kasper Sochacki zachował więcej kondycji w tej walce. No zobaczymy. Ostatnia runda przed nami, ostatnie 5 minut tego pojedynku. O ile pierwsza runda wydaje mi się wyrównana, druga zapisałbym na konto Kaspra Sochackiego. No i zobaczymy, jak będzie wyglądać ostatnia, trzecia runda.
Lewy prosty w wykonaniu Sławskiego dochodzi do głowy swojego rywala. Kopnięcie w łydkę. Kasper właśnie tak czułem, że będzie polował właśnie na ten prawy cios. Okopuje nogę, łydkę swojego rywala Kasper Sochacki. Na kopnięcia swojego rywala czujny, ale teraz Mateusz Klasz poszedł po sprowadzenie. Broni Kasper pod siatką. Idzie Mateusz Klasz po te sprowadzenie. Zapięta klamra. Wydaje mi się na udach swojego rywala, ale broni dobrze Kasper i broni próbę tego obalenia. Walka nam się przenosi w clinch. Tutaj Kasper próbuje jeszcze wychwycić swoją nogę rywala i go obalić, ale nie udaje mu się to dobrze. Mateusz Klasz czujny broni i wpycha Kaspra Sochackiego w siatkę. Zmęczeni. Obydwoje bardzo zmęczeni. Dużo siły kosztuje ten pojedynek. Ostatnie 2,5 minuty tego pojedynku. Tak, już połowa ostatniej rundy za nimi. Widzimy tutaj Bartosza Fabińskiego, który podpowiada Kasprowi Sochackiemu, jak ma zachować się w tym klinczu pod siatką. Jest wychwycona głowa, nie daje się obalić. Kontroluje, mimo tego, że jest oparty na siatce, odwraca teraz, jednak nie. Mamy tutaj chwyt za jedną nogę, ale Mateusz Klasz jest bardzo zmęczony i ciężko będzie mu tutaj sprowadzić Kaspra Sochackiego do parteru. Przepraszamy tutaj za problemy z łącznością. Po walce będą powtórki łącznie z 2 rund, drugiej i trzeciej. Także będziecie Państwo, którzy oglądają transmisję pay-per-view, mogli sobie zobaczyć, co się działo w drugiej i trzeciej rundzie. Po całej gali będziecie mieli również dostęp do całego zapisu. Ale wróćmy na chwilkę teraz do tego pojedynku, bo mamy 1,5 minuty do końca. Kasper Sochacki w dosiadzie zasypuje uderzeniami swojego rywala. Sędzia przerywa pojedynek. Kasper Sochacki wygrywa w trzeciej rundzie przez TKO. Tak, wielkie zwycięstwo Kaspra Sochackiego na wyjeździe. Naprawdę warto obserwować tego chłopaka, bo rośnie nam wspaniały zawodnik. Tak jest. Mateusz Klasz tutaj jednak nie podołał zadaniu, ale pokazał się z równie dobrej strony. Kasper Sochacki postawił twarde warunki, no i to, co nie udało się pod koniec drugiej rundy. Okej, przenieśmy się do oktagonu na oficjalny werdykt, wręczenie pamiątkowych pucharów, zdjęcie. I przed nami ostatni pojedynek dzisiejszego wieczoru. Daniel Radcliffe kontra Paweł Hada. Ale zanim to się odbędzie, pamiętajcie, że będzie koncert Epis i występ cheerleaderek. Zapraszamy do oktagonu. Zapraszamy zawodników do werdyktu. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez techniczny knockout w trzeciej rundzie Kacper Sochacki!
Kacper, nie uciekaj jeszcze. Parę słów od naszego zwycięzcy. Naprawdę fenomenalny pojedynek. Już wydawało się, że pójdziemy do decyzji sędziów. Końcówka walki tak naprawdę, a ty wyciągnąłeś to TKO. Jak się czujesz? No i czy właśnie to dzięki temu, że walczyłeś do końca, jest to zwycięstwo? Tak, uważam, że to właśnie dlatego, że nie odpuściłem. Widziałem, że przeciwnik się wystrzelał i wykorzystałem swój moment. Właśnie widzimy tutaj, że przyjechał z tobą twój fan klub. Czy w trakcie walki słyszałeś ich doping, czy było tak głośno, że nie byłeś w stanie nawet usłyszeć? Słyszałem, ale udawałem, że nie widzę. Okej, no i co dalej cię czeka, jeśli chodzi o Silesian MMA? Czy masz może jakiegoś wymarzonego przeciwnika? Jak wygląda przyszłość twoja? Znaczy się, wymarzonego przeciwnika nie mam. Powolutku buduję tą swoją karierę zawodową. Zobaczymy, co przyniesie czas i kolejne wyzwania. Prawdziwy popis umiejętności, panie i panowie, Kacper Sochacki, wielkie brawa! When I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be in movies. When I grow up, I wanna see the world, drive nice cars, I wanna have groupies. When I grow up, be on TV, people know me, be on magazine. When I grow up, fresh and clean, #1 chick when I step out on the scene. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. You just might get it. You just might get it. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. You just might get it. You just might get it. I see you staring at me. Oh, I'm a trendsetter. Yes, this is true, 'cause what I do, no one can do it better. You could talk about me, 'cause I'm a hot topic. I see you watching me, and I know you want it. When I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be in movies. When I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be in movies. When I grow up, I wanna see the world, drive nice cars, I wanna have groupies. When I grow up, be on TV, people know me, be on magazine. When I grow up, fresh and clean, #1 chick when I step out on the scene. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. You just might get it. You just might get it. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. You just might get it. You just might get it. Get it. Panie i panowie, raz jeszcze wielkie oklaski, piękne, utalentowane dziewczyny z grupy Graffiti!
dodatkowo podbijmy napięcie przed walką wieczoru. Panie i panowie, po raz kolejny ze swoimi utworami Epis! Oj, 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 oj. Na, 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 na. Oj, 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 oj. Sytuacja napięta jak łańcuch rozrządu, bo znowu kurator cię wzywa do sądu. Ile razy za głupoty przelewałeś krew i do zdjęcia lecisz bokiem jak 3700. Ślepy jak czy klapki na oczach, daje na boku, raczej nie kocha. Droga jest mokra, przyczepność słaba, więc dlaczego we mnie kierowana jest suszara? Para to para, 2 sztuki lub wonna. Zimno mam krew, a człowiek pochodnia. Sporna to sprawa, lecz nie do końca imponują mi ludzie, a nie ich forsa. Forsa ma rozwój, buduj swą twierdzę. Kiedyś zbuduję, to ci potwierdzę. Słowa są piękne, bestia to praca. Ustnie ci związek, jak nie dbasz o kwiatka. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą twoją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru rzeczy to już nie mam złudzeń. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą moją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru ludzi to już nie mam złudzeń. Człowiek pewny siebie jak napęd na 4 buty. Lepiej mieć zakuty silnik niż łeb mieć zakuty. Litry tej wody przelane z głupoty. Marnowanie czasu, marnowanie floty. Ludzkie szroty, omijaj te składy. Wciągają do stada przećpane barany. Puchną bikole, puchnie wątroba. Wersja sportowa, hormonopolowa. Puchnie też głowa i kłębią się myśli. Redukcja z miłości do nienawiści. Dalej są ci, co ze mną przyszli od mało lata, te same pyski. Życie niech wyścig, choć się zapierdol każdego owada. Wyplenij mefedron, podziękuj zębom, jak kochasz fetę. Po kilku latach wypadną na setę. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą twoją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru rzeczy to już nie mam złudzeń. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą moją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru ludzi to już nie mam złudzeń. Miałeś kochankę, ona miała męża, on miał kochankę i to się zapętla. Rekordy węża na 3 czy 10, solidny telefon na każdą kieszeń. Jazda, ruszyli Polskę, zerwany tłumik gdzieś tam na wiosce. Czy wyborowe na desce rozdzielczej, odcinek specjalny na Żylinę pędzę. Jazda, to pojebane życie przez Katowice, zerwanym tłumikiem na autostradzie. Same źródłem przynajmniej dziś nie będziemy biegli. Ha! Co się tak patrzysz? Prosił o szlugę, zabrał pół paczki. Jak to, a tak to już bywa. Czasem na stację po wiadro paliwa. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą twoją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru rzeczy to już nie mam złudzeń. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą moją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru ludzi to już nie mam złudzeń. Oj, oj, oj. Wolność fizyczna, mentalna, duchowa. Oj, oj. Fizyczna, mentalna, duchowa. Wolność przekazu, wolność piękna słowa. Łańcuchowa, epickiego pierdolnięcia. Po cieniach na ulicy. Waleczne lata muszą uczyć, weź skoczyć pod kąty. Tylko tak poczujesz się wolny. Dookoła modnie
jak czujesz się smutny. Chcę robić hajs, to trzeba być okrutny. Póki zawsze będą pokarmem dla posiłka, ale mają prawo znaleźć bezpieczną przystań. Iskra to początek wszelkiego pożaru, bo pszenica lata to chronu stać mało. Pomału do przodu, nie obiecuj poczułowi. Wszelkie rozmów o tym, co powinieneś, ale nikt się nie spyta, to twój skończy. Ty to się marzenie, przytulić fortunę, zanim się przytuliłem. Podleczyłeś trudny, na górę, bo mnie mówili zbój. Czujesz szacunek, ty się uszanujesz. Wolność fizyczna, wolność mentalna, duchowa. Wolność przekazu, czyli wolność mówienia słowa. Reakcja łańcuchowa, epidemii pierdolnięcia. W podziemiach na ulicy rosną waleczne serca. Gdyby te jednostki niosły siłę przekazu, miłość na ziemi, śmierć bez poczucia szału. Wojny powstaniu strzela na krew rodaków. Dla polskości, dla dzisiejszych dzieciaków. Pomarańczowy zachód, w oczach czerwoni oczami. Po armaty pierwszy drugi są pancerny od stóp po komputer. Więc dlatego źrenic byliśmy dręczeni, ręcznie wyciężeni. Już swojej walki są do wszystkich na toni. Każdy co podnosić, to tylko zresztą góry. Co tu nas wywolić, to funduje moralnie. Ucza pokory, tych zabuch hybrydowych. Po motywacji pokaż piwamy. Patrzysz to na reakcję od śmiechu do płaczu. Od bólu po miłość, jakoś nie ilość. Jakoś nie ilość. Wolność fizyczna, wolność mentalna, wolność przekazu, czyli wolność polega słowa. Reakcja łańcuchowa, epidemii pierdolnięcia. W podziemiach na ulicy rosną waleczne serca. Ojojo, dziękuję wam! Panie i panowie, wy także pięknie podziękujcie Epis! Panie i panowie, tutaj były piękne podziękowania. Jak słyszę podziękowania, to sam nie jestem w stanie nie być wdzięczny za to, że tutaj jesteśmy. Za chwileczkę walka wieczoru, najważniejszy pojedynek. Sponsorem tej walki jest Jarex Wrestling. A jak ja słyszę wrestling i Chorzów, to myślę oczywiście o Primetime Wrestling. Mieliśmy tutaj 2 gale w Mauricie, pięknie wspominam. No i chciałbym was zaprosić z tego miejsca na najbliższe wydarzenia. Już jutro dzień otwarty, jeżeli kiedykolwiek chcielibyście się zapoznać z tym, czym jest wrestling, zobaczyć jak wygląda trening, zapraszam jutro na godzinę 10 do Kozłowa. Za tydzień również w Kozłowie gala Halloweenowy Łomot, Kozłów koło Gliwic niedaleko. No oczywiście już 14 grudnia kolejna gala Silesian MMA, tym razem w Zawierciu. Także moi drodzy, dziękujemy i mam nadzieję, że jesteście gotowi. Polecimy z walką wieczoru! A więc w pierwszej kolejności przywitajcie reprezentujący Great Britain Top Team Jason Radcliffe. Fucking lonely at the top of the hill. Jordan in I'm prime when I shock on my skill. Charge 199 when I stack up the mill. My dog stuck in a grime and I top bad on me still. Me know me dump it down the ass because I shot and we kill. Run out of some flash, my pocket pack and me chill. You will jump and chase the jeeps and when I land and we will. 2 pack in I'm prime when I shock on my skill. Free me demons for the money, fuck the FMU. I'm Bernard and the road signs for the rain youth. Man when I'm on the outside with me and youth. Them could follow me and if them take the same road. I got that load, you. Oh yeah. Pull up, me a coop. Me get them stay cute. Me got them aim short. And if me come in our belly, what a great youth. Me style them out of this world, I'm a space suit. Limelight. Been there, done that, just want to get my mind right. Yeah, me drive that, break that, spend that, make that blood clot back. Limelight. Been there, done that. Pull up a hand, so be a gunshot.
I'm a girl and me just strike that hard. Life cash, you know, life and card. On the highway I drive that car, that a broke talk. But them a try that fraud. Yeah, we up dark, let me find all night yard. Me funds no dry, my lad. Me guns no hide, my lad. The dogs survive night dark. Me chunks a life I spark. She love her and I cock. She close. No i panie i panowie, wszyscy oczywiście wiecie, kto jest jego rywalem, ale zanim go zapowiemy, obejrzyjcie krótki materiał filmowy. Cześć, witam wszystkich, nazywam się Paweł Hadaś. 12 października zawalczę na gali Silesian MMA w walce wieczoru w boksie na małe rękawice. Aktualnie przygotowuję się w klubie Shark Top Team Bytom, gdzie mogę liczyć na konkretne wsparcie trenerów, jak i zawodników, którzy mnie dociążają w przygotowaniach. Myślę, że to wydarzenie, które nas czeka, czyli 12 października Gala Silesian MMA, jest to wydarzenie, na którym każdy z nas musi być. My damy z siebie 100%, liczymy tak samo na Wasze wsparcie, bo wsparcie z trybun jest dla nas równie ważne jak te, które mamy od rodzin, od trenerów, od sponsorów. Liczymy na Was. Dajcie sobie tą datę, 12 października. Ja tam będę i liczę też na Was. A więc, panie i panowie, przywitajcie go bardzo gorąco! Paweł Hadaś! Chipos, man. I got this, yo. I przed nami walka wieczoru dzisiejszego eventu MMA Silesian 18. Formuła walki Cagebox, kategoria wagowa do 91 kg. Jason Radcliffe kontra Paweł Hadaś. Widzimy bieg 38-latkowie, rówieśnicy. Słucham? Rówieśnicy 38-latkowie. Tak, dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Obydwoje po 38 lat. Doświadczony, jeden i drugi. Paweł Hadaś wraca po 2 latach przerwy. Cageboxing dzisiaj, ale miejmy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości znowu zobaczymy go w MMA. Jeden jest Tomasz twoim przyjacielem, a drugi byłem rywalem. Tak, znamy się z Pawłem kiedyś, mieliśmy przyjemność razem ze sobą trenować. A Jason Radcliffe jest moim byłym rywalem, z którym walczyłem na gali Cave MMA. I skończyłeś go w 15 sekund. Dokładnie. Mocny face to face przed walką. Sędzią głównym tego pojedynku Tomasz Jeruszka. No i czekamy. Gotowi i rozpoczynamy walkę wieczoru. I ruszyli. Jason Radcliffe pierwszy zainicjował atak, który nie doszedł do celu. Orbituje w koło oktagonu Jason Radcliffe. Nie daje się uchwycić Pawłowi Hadasiowi. Teraz trafia mocnym lewym Pawła Hadasia. Paweł teraz wchodzi w swojego rywala.
dopychając go do klatki. Tutaj taki brudny element brudnego boksu, tym lewą ręką cały czas okłada swojego przeciwnika i co teraz mamy? Liczenie. Pierwsze liczenie w dzisiejszym pojedynku w walce wieczoru. To chyba nie będzie koniec, jest coś z okiem. Sędzia przerywa pojedynek. Sygnalizuje Jason Radcliffe problemy ze swoim prawym okiem. Czy ten pojedynek zostanie kontynuowany? Zaraz Jeśli zobaczymy. by tak to się skończyło, to będziemy zawiedzeni. No ja tam nie widziałem nigdzie palca w oko. Walczymy dalej. Ale walczymy. Pojedynek wznowiony, ale Jason Radcliffe Kładzie się bez ciosu. kładzie się bez ciosu. Czy on tu tylko przyjechał po wypłatę? Ale walczy, jest. Dopiero minuta upłynęła tego pojedynku. I posyła na deski Paweł Hadaś. Przerywa walkę Paweł Hadaś, zły na swojego rywala, bo nie chciał z nim walczyć, nie chciał się bić. Pokazuje, że jest zawiedziony jego postawą i nie dziwię się w ogóle Pawłowi Hadasiowi. Tu nie ma co się dziwić, no Paweł wyszedł walczyć, a tu zawodnik przyjechał. Dokładnie, a zawodnik przyjechał po wypłatę. Paweł Hadaś świetnie przygotowany do tego pojedynku. Nie mogło być inaczej. Ciężko trenuje, pracuje nad swoim stójką, zapasami, parterem. No i nie podoba mu się takie zakończenie na pewno tej walki. Nie, to jest coś W każdym bądź strasznego. razie walkę wygrywa i tak nam się kończy walka wieczoru dzisiejszego wydarzenia. Nie tego się spodziewaliśmy, ale niestety to nie jest wina Pawła, a jego rywala Jasona Radcliffe'a, który wyraźnie za przeproszeniem obstrał tutaj zbroję. Dokładnie. Nie podoba mi się zachowanie Radcliffe'a. A Paweł Hadaś, brawo, bo zrobił to, co miał zrobić, wykonał swoją robotę. Następnym razem może lepiej ściągnąć kogoś z Polski, kto będzie chciał się bić. Tak, Paweł Hadaś cały czas poirytowany tą całą sytuacją. On nawet się nie spocił, nie zdążył nawet się rozgrzać. Panie i panowie, zwycięzcą walki w pierwszej rundzie przez techniczny knockout Paweł zrobiło się odrobinkę kontrowersyjne na koniec. There is a little bit of controversy. I want to ask you, was there an accidental eye poke? Zadałem pytanie, czy Radcliffe dostał palcem w oko. So, was there an accidental eye poke? No. No accident. It's not accident. He caught me with a good shot in my eye. I think my eye is blurry. It's a good shot. I think it was his thumb or something on my eye when he hit me, my right side.
Jason mówi, że dostał palcem w oko, mówi, że to nie był przypadek. I mówi, że w taki sposób sobie przygotował przeciwnika, że dostał palcem w oko, a później mocnym ciosem. Okay, Jason, so how do you feel about the reaction of people right now? Zapytałem, jak czuje się, słysząc taką reakcję. It's the same reaction if it was in my hometown and this happened, you know? So the fans come here for a fight, I come here to fight. You know, he caught me with a good shot. I think he caught me in my eye on my right side, it went blurry. And, you know, I got up, I didn't stay down, you know. But even now, looking at you, you know, my eye, my right side is blurry, my left side is fine, you know. Jason mówi, że nie jest to reakcja, która jest w jakiś sposób dla niego zaskakująca. Mówi, że tak samo pewnie reagowaliby fani, gdyby walka była w jego ojczystym mieście. Mówi, że przyjechał tutaj walczyć, no i szkoda, że tak to się potoczyło. Okej, to teraz zaprośmy do nas Pawła Hadasia. Panie i panowie, Paweł Hadaś! Paweł, jak się czujesz? No bo widzimy, że jesteś wściekły, nie jesteś zadowolony, że to się tak potoczyło. Myślę, postaram się to powiedzieć wszystko na chłodno. Ja was z góry przepraszam za to, co tu się wydarzyło. Tak naprawdę myślałem, że mam do czynienia z wojownikiem. Patrząc na jego rekord 30 walk, ja myślę, jak będę miał 30 walk, to dalej będę niebezpieczny i przede wszystkim będę wojownikiem, który się nie poddaje. I mówi mi, że dostał w oko, ja mu mówię, że mogę mu oddać moje jedno oko i będę walczył z jednym, a on się poddał. Przepraszam, ja byłem gotowy na 4 rundy po 3 minuty wojny, byłem na to nastawiony, miałem bardzo ciężki okres przygotowawczy. Tak naprawdę nie pokazaliśmy nic, no to ta walka trwała krócej niż nie wiem co, ja jestem zawiedziony, myślę, publiczność też nie oczekiwała takiej walki. Pretensje, no tu jedynie do niego za to, jak się zachował, nie wiem, czy przyjechał tylko i wyłącznie po pieniądze, czy się przestraszył tego otoczenia, tego, co tutaj zrobiliśmy. A dla was ogromne podziękowania za to wszystko, jesteście wielcy, ja naprawdę dziękuję za doping dla mnie, dla moich kolegów. Naprawdę dzięki wielkie i lecimy dalej. Ja w poniedziałek jestem na sali i czekam na jakiekolwiek kurwa wyzwanie i zawsze podejmę rękawice. Naprawdę czekam na to, że ta forma, która była przygotowana teraz jest naprawdę dobra i że wykorzystamy ją jeszcze w tym roku. Liczę na jakąkolwiek propozycję. Paweł, widać w tobie ogromną sportową złość. A co powiesz na to, co przeciwnik powiedział przed chwilą? Ja zapytałem, czy ten palec w oko był przez przypadek. On powiedział, nie, to nie było przypadkowe, że zrobiłeś to celowo, żeby sobie go przygotować z kolejnym ciosem. Jak się do tego odniesiesz? Trenowaliśmy dużo tego kiczu po ciarku, wiedzieliśmy, że to jest boks w małych rękawicach, wiedzieliśmy, że możemy wykluczać rękę, że możemy zadawać ciosy, że możemy pracować głową, ale myślę, mój trener, który robi mi tarczę, nieraz ten cios zebrał i przeżył i walczyłby. No nie, no żenada, kurwa, szkoda, niech on się pakuje, leci tam do siebie i niech udaje dalej fightera i krzyżyk mu na drogę. Bardzo mocne słowa, panie, panowie, zwycięzca walki, Paweł Hadaś! Panie i panowie, to jest ta nieprzewidywalność sportu. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Naprawdę piękna gala Silesian MMA 18 w tym momencie stała się historią. Dziękujemy wszystkim widzom, dziękujemy wam zgromadzonym w hali Morris. No i zapraszamy na kolejne emocje. Przypominam, jeżeli chodzi o najbliższe wydarzenia, już jutro PTW Dzień Otwarty w Kozłowie. Za tydzień halloweenowy łomot gala wrestlingu również w Kozłowie, a już 14 grudnia Silesian MMA 19. Dziękujemy serdecznie, ja jestem Arkadiusz Pan Pawłowski. Byliście cudowni. Cześć! I jesteśmy z powrotem. Gala Silesian MMA 18 dobiegła końca. Niestety finish nie był taki, jaki wszyscy oczekiwaliśmy. Jason Radcliffe poddał się praktycznie bez walki, ale naprawdę 8 innych pojedynków bardzo mocno oddało. Podsumujmy sobie na sam koniec wyniki. Maciej Szelong pokonuje jednogłośną decyzją sędziów Bogusława Reitara. Wojciech Dąbrowski pokonuje niejednogłośną decyzją sędziów Jana Piotrowskiego. Patryk Nikel pokonuje jednogłośną decyzją sędziów Filipa Gawrylina. Paweł Struś wygrywa z Patrykiem Wolskim niejednogłośną decyzją sędziów. Dominik Dymiński poddaje Jakuba Jerzuchowskiego. Poddaje Jakuba Jerzuchowskiego w pierwszej rundzie. Maciej Grabski pokonuje Wojciecha Skorupę niejednogłośną decyzją sędziów. Patryk Szychowski pokonuje Dawida Matonoga jednogłośną decyzją sędziów i przy tym pojedynku chciałbym postawić znak wykrzyknika, bo naprawdę był to najlepszy pojedynek z całej gali.
Kasper Sochacki w co-main evencie pokonuje Mateusza Szklarza przez TKO w trzeciej rundzie. Silesian MMA 18 dobiegł końca, ale pamiętajcie, że 14 grudnia w Zawierciu Silesian MMA 19. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia na kolejnej edycji. Tak Żegnamy. Sebastian Szczerek i Tomasz Jakubiec. Pozdrawiamy. Zapraszamy na powtórkę. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rash coming in with last, then you see the flash. Elohim with the melody and they kiss up tight of breath. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. I got the bread and I got the juice. I got some dogs and I let them loose. Bring in the storm, but this ain't the Zeus. Walk in the skies, but this ain't the loop. This ain't the truth. We ain't the same, you ain't have a clue. I'm in the game and untouchable, cause I got the flame and this is the proof. Loading my toad, I still want all the smoke. We ain't talking about jokes, we just talking about more. I see all of my goals and it's looking like gold. I ain't asking for hope, cause I know that it's show. Now you seeing me blow. This is premeditated, I've been underrated. That's an understatement, I ain't coming later. The abundance came when I allowed my bosom to the loving greater. He the one who made it, so I'm in my bag. I died way before I ever raise a white flag. Shooting right back, raise the price tag. Chasing down all of these ghosts till I grab. Who could really stop me is what I ask. Homie, you can never get your time back. Only me and my reflection fight back. That's why this beat gon' probably need an ice pack. J like the 26, I'm finna run with it. I ain't gon' punt, we ain't taking it knee. I keep the starters and we going farther like T.O. and Philly, we throwing it deep. This only possible through all the obstacles. I went ahead and I found me some peace. It's why my reflection is rocking the cheese. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rash coming in with last, then you see the flash. Elohim with the melody and they keep supply the breath. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. I got some bread and I got some cheese. I'm not impressed with none of the steez. Told her myself if it's up to me. Top of the list, I'm running the league, don't run into me. We not the same, the homie competes. I'm in the game, I'm pulling from deep. Lugging a loaf, this is heavily. Another loaf, I've been burning toast. Let him tell it, I done done the most. I'm jumping, hopping, skipping, frogging, ribbon over all these gimmicks like I'm jumping rope. I done phoned it gold. Hit me with a light, I got right back to it. Future looking brighter than a diamond jeweler. And the reason why, cause I put God in my meals. It's been like this, it's like Sawyer Way. Sauce on everything, bolognese. I've been legit since the 7th grade. And it's safe to say I control the wave. Control my speed, control my pace. Clean the G's, let's hold the grace. Please believe I've been running this marathon and my faith gon' hold the place. They saying I win again. Hard act to follow and tough pill to swallow. Remind them of sentiment. This gift is a benefit. See, I hate it, nigga sentiment. Ever see me chillin', plotting on millions and counting these Benjis? Just know I got them straight from him again. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rash coming in with last, then you see the flash. Elohim with the melody and then he supply the bread. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rash coming in with last, then you see the flash. Elohim with the melody and then he supply the breath. 70, keep it heavenly, everybody get the bread.
I got the bread and I got the juice. I got some dogs and I let them loose. Bring in the storm and this ain't the Zeus. Walk in the skies but this ain't the loop. This ain't the cruise. We ain't the same, you ain't have a clue. I'm in the game and untouchable, cause I got the flame and this is the proof. Loading my tote, I still want all the smoke. We ain't talking about jokes, we just talking about more. I see all of my goals and it's looking like gold. I ain't asking for hope, cause I know that this show, now you seeing me blow. This is premeditated, I've been underrated, that's an understatement. I ain't coming later, the abundance came when I allowed my bosom to the loving greatest. He the one who made it, so I'm in my bag. I that way before I ever raise a white flag. Shooting right back, raise the price tag. Chasing down all of these ghosts till I grab. Who could really stop me is what I ask. Homie, you can never get your time back. Only me and my reflection fight back. That's why this beat gon' probably need a nice pack. Just like the 26, I'm finna run with it. I ain't gon' punt, we ain't taking it knee. I keep the starters and we going farther like T.O. and Philly, we throwing it deep. This only possible through all the obstacles. I went ahead and I found me some peace. It's why my reflection is rocking the cheese. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it, I get the bag and I run with it. Gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse, I am not impressed. I don't need the rest, coming in with less, then you see the flags. Elohim with the melody, and then he supply the breath. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. I got some bread and I got some cheese. I'm not impressed with none of the steez. Told her myself if it's up to me. Top of the list, I'm running the league, don't run into me. We not the same, the homie compete. I'm in the game, I'm pulling from deep. Lugging a loaf, this is Airly. Another loaf, I've been burning toast. Let them tell it, I done done the most. I'm jumping, hopping, skipping, frogging, ribbon over all these gimmicks like I'm jumping rope. I done phone to go. Hit me with a light, I got right back to it. Future looking brighter than a diamond jeweler. And the reason why, cause I put God in my meals. It's been like this, it's like Sawyer Way. Sauce on everything, bolognese. I've been legit since the 7th grade. And it's safe to say I control the wave. Control my speed, control my pace. Clean the Jesus, hold the grace. Please believe I've been running this marathon and my faith gon' hold the place. They saying I win again. Hard act to follow and tough pill to swallow. Remind them of sentiment. This gift is a benefit. See, I hate it, good sentiment. Ever see me chillin', plotting no millions and counting these Benjis? Just know I got them straight from him again. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it, I get the bag and I run with it. Gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse, I am not impressed. I don't need the rest, coming in with less, then you see the flags. Elohim with the melody, and then he supply the bread. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it, I get the bag and I run with it. Gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse, I am not impressed. I don't need the rest, coming in with less, then you see the flags. Elohim with the melody, and then he supply the bread. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. I got the bread and I got the juice. I got some dogs and I let them loose. Bring in the storm and this ain't the Zeus. Walk in the skies but this ain't the loop. This ain't the cruise. We ain't the same, you ain't have a clue. I'm in the game and untouchable, cause I got the flame and this is the proof. Loading my tote, I still want all the smoke. We ain't talking about jokes, we just talking about more. I see all of my goals and it's looking like gold. I ain't asking for hope, cause I know that it's show, now you see